Dzień dobry, wierni widzowie Pauper Dojo. Dziś prowadzić będę ja. Jestem tu nowy, mam na imię Radomir i z zawodu jestem kucharzem. No nie, z zawodu nie jestem kucharzem, ale w dojo będę kucharzem i będę pomagał naszym gościom albo przeszkadzał w zrobieniu czegoś ciekawego. Więc to jest taka nowa seria, która będzie się pojawiała od czasu do czasu, ponieważ mamy u nas w polskiej społeczności wielu utalentowanych graczy, którzy zajmują się tworzeniem własnych konstrukcji, więc postanowiłem, że skorzystam z tego i kiedy pojawia się taka okazja, to poproszę naszych gości, żeby razem pomogli nam stworzyć coś ciekawego. Tak, zaczniemy od tego, że porozmawiamy sobie w ogóle o brewingu, czy ważeniu, czy konstruowaniu własnych deków. Więc mam nadzieję, że to będzie też oprócz bycia zabawnym odcinek edukacyjny, może w jakimś tam sensie. Zabawnym, bo może uda nam się zrobić pierwsze 0,5, kto wie. O ile uda nam się rozegrać całą ligę, ponieważ no, biorąc pod uwagę to, co chcemy zmieścić w tym odcinku, to on może być dość długi. Dlatego nie będę już przedłużał tego wstępu i przejdę do rozmowy z naszym pierwszym gościem. Pierwszym w serii, nie pierwszym dziś. Będziemy mieli jednego gościa dziś i będzie to Burek. Cześć Burek. Witam serdecznie, hejka. Tak, ponieważ jest mój pierwszy odcinek jako prowadzący, to pewnie możecie się spodziewać wielu problemów technicznych, więc pierwsze moje pytanie do czatu, czy nas słychać? Czy słychać nas dobrze? Za chwilę usłyszymy czat. No dobrze, w międzyczasie mówmy, jakby nic się nie działo. Więc tak, ty pochodzisz, nie pochodzisz z Poznania, ale grasz Burków w Poznaniu. Zgadza się. I jesteś słynny z tego, że od wielu lat tworzysz własne konstrukcje i z nimi tam przychodzisz. Powiedz, jak oceniasz, ile deków w swoim życiu stworzyłeś tak, żeby no, w ogóle mieć listę 60 kart, którą przynajmniej raz próbowałeś odpalić cyfrowo albo na żywo? Tak kompletnie od zera, że biorę pustą listę i składam od zera deck. Mhm. To takich, których spróbowałem odpalić, to strzelam między 10 a 20. Więcej tego raczej nie było. Za to takich, które mam złożone na papierze i patrzę na już gotową listę teoretyczną i myślę sobie, że no to nigdy nie zadziała, po czym ją kasuję, no to myślę, że pod setkę tego spokojnie było przez ostatnie 3 lata. I teraz tak, chciałem, żeby na początku, żebyśmy podyskutowali trochę o tworzeniu deków, bo z tego, co się zorientowałem po kilku zdaniach, jakie wymieniliśmy, to mamy trochę różne podejście, ponieważ wielu ludzi, niewielu, ale niektórzy, jest różny typ graczy na pewno, jeżeli chodzi o podejście do grania dekami i tworzenia deków. Kiedyś w Magicu każdy musiał stworzyć własny deck, bo nie było innej opcji i po prostu jak chciałeś, to mogłeś, nie wiem, chyba że zobaczyłeś u kogoś w LGS-ie i stwierdziłeś, o, to jest dobry pomysł, może spróbuję zrobić coś takiego, ale ponieważ dostępność kart była niezwykle ograniczona, to no, na początku każdy był brewerem, tak? Potem zaczęły być znane decklisty, które gdzieś tam zaczęły krążyć. No i potem doszliśmy do ery internetu, gdzie rzeczywiście dostępność do tych list jest niezwykle łatwa i każdy, kto zaczyna, może zacząć od grania gotowym deckiem. No ale nie każdy tak chce robić. Są ludzie, którzy rzeczywiście zjawiają się i mówią, hej, chcę stworzyć coś na podstawie, nie wiem, trifolków, bo je lubię i powiedzcie mi, jak zrobić dobry deck na trifolkach. Więc powiedz mi, proszę, jak w Twojej opinii, czy w ogóle jest coś takiego jak właściwe podejście przy zaczynaniu z formatem? Jak to oceniasz? Przy zaczynaniu z formatem to jest bardzo, ogólnie to jest szerokie pytanie, bo wszystko zależy, czy mówimy o osobie, która przychodzi z innego formatu do Paupera, bo taka osoba może wziąć tak naprawdę jakikolwiek deck i zacząć nim grać, żeby poznawać metę.
czy mówimy o osobie, która zaczyna dopiero co z Magiciem i przyszła grać w Paupera? Bo w takim przypadku to najlepiej po prostu sobie złożyć własny deck, zagrać kilka razy ze znajomymi w ogóle i potem decydować co dalej. No, IMO to tak naprawdę przez dłuższy czas grania jakby wykształca się charakter danego gracza, czy gracz woli sobie własne konstrukcje tworzyć, czy jego szczytem możliwości jest wzięcie z netdekowanej listy, wymienienie 5 kart i granie czymś takim, czy w ogóle po prostu bierze sprawdzoną listę z neta i gra tylko tym, bo uważa, że taka będzie najlepsza. No to jakby uważam, że wszystkie te podejścia są dobre i są prawidłowe i to tak naprawdę zależy od tego, kto co chce osiągnąć i w jaki sposób. Mhm. No, ale właśnie teraz wydaje mi się, że no nie, jakby wszystkie podejścia mogą być prawidłowe dla kogoś, kto chce mieć zabawę z gry, ponieważ wiadomo, że jeżeli najbardziej cię bawi, żeby grać kartami, które, nie wiem, są danego typu, a to, że dostajesz 0,4 na FNM-ie w twoim LGS-ie, to cię w ogóle nie boli, to jasne, jakby do your thing, ale wydaje mi się, że tak, zaczynając poznawać format i nawet jeżeli przechodzisz z innego formatu i powiedzmy, że zakładamy, że znasz Magica i wiesz, jak on działa, to poznając format warto jest poznać najpierw to, jak on gra, co w tym formacie jest de facto winconem i też jakby zakładam, że ludzie, którzy robią notorycznie 0,4 w końcu się zniechęcają i jednak przestają grać, ponieważ mało kto jest na tyle wytrzymały, żeby tylko jakby to mu wystarczyło, że gra fajnymi kartami, a cały czas przegrywa na przykład, tak. Więc zakładam, że podejście typu nie wiem, jak grają inne deki, ale stworzę sobie własne, nie za bardzo jest poprawne. Z drugiej strony podejście typu gram tylko netdekami i bezmyślnie kopiuję, i tu zaznaczam słowo bezmyślnie, bo netdecking nie jest niczym złym, jeżeli jesteś competitive, to no większość ludzi tak robi, ponieważ zakładasz, że ktoś, kto rozegrał, nie wiem, 10 000 gier na Modo jako grinder, to przynajmniej ma dość dobrą listę i jest małe prawdopodobieństwo, że ty jesteś w stanie ją polepszyć ze swoją kiepską znajomością i graniem raz na 2 miesiące na przykład, tak. Więc tu druga skrajność, czyli zupełny netdecking typu kopiuję całe listy, kopiuję sideboard guide'y i jadę tylko tym, co przeczytałem. No, według mnie też w końcu na pewnym poziomie competitiveness jest błędne, ponieważ w pewnym momencie tracisz win rate na tym, że nie wiesz, po co konkretne rzeczy są w twoim deku i nie potrafisz zrobić zmian względem na przykład, nie wiem, lokalnej mety albo mety, jakiej się spodziewasz na turnieju. Znaczy, oczywiście, nawet jak netdekujesz, musisz sobie listę dostosować do lokalnej mety. No to jest kompletnie normalne, to jest normalne zachowanie. I jeśli ktoś tego nie robi, to na pewno będzie gdzieś tam tracił. No. Ale no, uważam, że netdekowanie samo w sobie nie jest złą czynnością. Uważam, że to dla wielu ludzi to jest najlepsze rozwiązanie. Szczególnie jak ktoś po prostu nie lubi budować deków, nie chce mu się zastanawiać, ile których landów dorzucić do talii. Albo czy 12 burn spelli w cooldocie to jest wystarczająco, czy za mało, no. Jak tworzysz własny deck, to jednak od zera kontrolujesz, jak on wygląda i co ma robić. Ale to tak jak mówię, no to ponownie, to nie jest dla wszystkich, tak samo jak netdekowanie. No. Ja jak netdekuję, to za każdym razem się zastanawiam, dlaczego ktoś podjął takie decyzje i sobie zmieniam połowę decku w końcu, żeby pasowało temu, co ja chcę osiągnąć. King MTG napisał, zazwyczaj brułowanie wygląda jak granie gorszą listą konkretnego archetypu, który jest już w mecie. To tak naprawdę zależy, co chcesz osiągnąć. Jeśli chcesz stworzyć kolejnego monoreda, który ma być szybki i szybko zabijać oponenta, no to możesz się próbować w to bawić, ale masz monored burna i masz cooldote i oba te deki w pełni wyczerpują jakby tą gałąź mety. No jakby
nie przeskoczysz, nie stworzysz Cooldoty 2.0, która będzie lepsza niż pierwsza Cooldota, bo jakby się dało, to ktoś już by to dawno zrobił prawdopodobnie. Z drugiej Wiesz, no strony tak, i próbować nie. trzeba, tak? Wiesz, grający znowu w finale Pauper Trio Walker, czyli Paolo Don Francesco, zaskoczył mnie na tymże turnieju, grając Kuldotą z Bushwhackerami, ale z Kessigami na przykład. I No, taki dziwny miks dwóch czerwonych deków tak naprawdę i no nie można czy powiedzieć, że czy to do końca chciał jest sobie tylko borowanie, grać. jak wymienił tak naprawdę 4 karty w deku, czy tam nie wiem, 6. Znaczy no Jakby właśnie pytanie gdzie się zaczyna brawlowanie i gdzie się kończy, bo według mnie oczywiście są takie rzeczy, możesz wiesz, być dzikim konstruktorem, który tworzy nowy archetyp i próbuje przebić mur, co czasem się udaje, ale oczywiście w 90 pewnie 9% przypadków nie. I większość ludzi, która spróbuje tworzyć coś zupełnie nowego, to po prostu no, niestety odbija się od tego, że fajnie działa, ale jednak działa nie do końca i na zawsze będzie gdzieś tam w tym tier 3. No ale jest jakaś tam część oczywiście, która odnosi sukces. No, ale według mnie, jeżeli weźmiesz i na przykład zmienisz 8 kart w deku, to też jest to brawlowanie, jeżeli to są ważne karty, które zmieniają jego oblicze. Czemu ogólnie nie? tak, jeśli core zmienisz, to uważam, że tak, no bo tak zaczyna inaczej działać i mieć trochę inny jakby kąt podejścia. No ale jeśli weźmiesz Cooldotę i zmienisz sobie 4 landy i 2 Chain Lightningi na Galvanic Blasty, no to czy tam na Goblin Grenade, no to dalej będzie ten sam deck. Dużo się tam nie zmieni, no. I jasne, No, no to jest testowanie, ale jakby to takie, no. to znaczy Nawet tak, no zapewne prawny brewing by tego nie uznawał. No. Ale to z drugiej strony, jak ktoś lubi się bawić w takie rzeczy, to niech się bawi, nie? To ma być zabawa, jakby nie patrzeć. to znaczy moim zdaniem takie lekkie odejście od utartego schematu to jest też coś, czego widzimy za mało ogólnie w naszej mecie, w pauperze. Dużo osób czuje się na tyle niekomfortowo, że uznaje, że każda ich decyzja będzie odejściem od tej optymalnej listy i dużo ludzi po prostu nie wierzy w to, że mogą zrobić jakąś zmianę na lepsze i po prostu poprzestaje na tym, że gra tym, co wie, że działa i czym ludzie robią pucharki i wygrywają challenge na przykład. Znaczy, ponownie, rozbijamy się zawsze o to samo. Jeśli ktoś lubi robić rzeczy od zera albo sobie zmieniać karty w deku, niech to robi. A jak ktoś lubi wziąć listę z neta i po prostu pójść zrobić bezpieczny 3-2 albo 4-1 czy 5-0 na lidze tygodniowej, to czemu nie? Jak komuś to sprawia radość, niech to robi w zupełności. Uważam, że też jest to prawidłowe podejście. Znaczy, wydaje mi się, że tak, oprócz skrajności, to wszystko pośrodku jest jakimś tam prawidłowym podejściem. Ale teraz wróćmy do tematu głównego, ponieważ tak jak ludzie, którzy po prostu chcą rozegrać sobie fajny meczek Paupera, czy tam turniej, czy kilka turniejów, pewnie po prostu weźmie sprawdzony deck i zacznie nim grać. I jest to największa szansa, jaką mają na to, żeby nie zrobić właśnie wspomnianego 0,4. To właśnie jest ta druga część ludzi, która nie cierpi w ogóle pomysłu tego, że zagra czyjąś konstrukcją. Po prostu jest to dla nich obrzydliwe i nie wierzą w to, że po prostu będą się dobrze bawić grając jakimś netdeckiem. I od razu przechodząc do formatu po prostu zaczynają od tego, że tworzą coś swojego. No i teraz właśnie chciałbym porozmawiać o tej części, ponieważ my jesteśmy bliżej chyba obaj takiego gracza niż właśnie tego, który ma podejście typu full competitive, wszystko, aby wygrać. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
Tak, no ja zdecydowanie wolę zagrać własnym deckiem, który rozumiem, który sam stworzyłem, który nawet ma mniejsze szanse na wygranie, ale za to ma większą szansę na zaskoczenie oponentów, niż męczyć się z metowym deckiem, którego nie czuję, albo który, nie wiem, no nie podoba mi się, mimo że ma wysoki win ratio, nie? Mhm. Tak, tu Dlatego dobrze powiedziałeś, bo też jest taka magiczna sztuczka, że jednak można liczyć na te dodatkowe parę procent win ratio grając swoim deckiem. To jest jeden z niewielu plusów własnych ważonych decków, że zazwyczaj oponent nie wie, czego się spodziewać, jego sideboard guide w ogóle tego nie przewiduje i tak naprawdę ty nie ma pojęcia, jaka jest następna karta, jaką zobaczy w tym deku, ani jaki jest twój wincon na przykład. dokładnie tak. Więc tak, no to jest akurat plus, ale no, to nie jest łatwa droga, tak? To całe brułowanie to jest trochę droga przez mękę i trzeba naprawdę wiele zdobyć umiejętności, żeby w ogóle te deki były porównywalne z tym, co Hive Mind generalny, czyli wypadkowa dziesiątek tysięcy graczy ze świata, tego jak wpadali na poszczególne pomysły, ulepszali konstrukcje, no robiła przez ostatnie tam kilkanaście lat, nie wiem, czy 13 lat, czy ile istnieje więcej, 17 lat istnieje Pauper, więc ciężko jest z tym konkurować i ciężko jest nagle przyjść, stworzyć sobie własny deck i liczyć na to, że tylko element zaskoczenia sprowadzi cię do tego, że twój win rate będzie pozytywny. No tak. Jakby no, okej, zyskasz 3, tam 5% win ratio, jak zaskoczysz oponenta, ale co z tego, jeśli zaskoczysz go mając przy tym, nie wiem, normalnie miałbyś 3% win ratio, a teraz masz 8, no to dalej jakby, no nie ma szansy, że cokolwiek osiągniesz takim deckiem, no. Tak, dlatego pytanie, czy miałbyś jakąś radę dla, nie wiem, powiedzmy, że taki ty tylko minus 10 lat doświadczenia przychodzi teraz do Paupera i chciałbyś, żeby jak najszybciej osiągnął to, na czym mu zależy, to jaką byś dał mu radę? Jeśli chodzi o składanie talii i Ogólnie, brewowanie, żebyś znalazł się w momencie, w którym chcesz się znaleźć, bo generalnie jako brewer masz sukcesy i nawet jak mówisz talie, które nie działają, no zrobiłeś day 2 na Paupergedonie, idąc chyba 7-1, tak? Day 1? day one było 7 rund, tak? Dobrze mówię? No 8. Nie, czekaj. Było 7 bo było rund, było w day 7 one. plus 1, tak. 7 plus Tak, to 8 zrobiłem runda to 5-1-1. była pierwsza day 2. Zrobiłem 5-1-1. No i tą jedną grę z day 2 też wygrałem tego dnia. Tak, no więc zrobiłeś 6-1-1 na jednak no, turnieju, który skupia wielu z najlepszych graczy, z najlepszych grinderów na świecie. Więc generalnie no, można powiedzieć, że udają ci się te twoje konstrukcje, tak? Powiedzmy, że szczęście mi sprzyjało. I z 8 no, meczy zagrałem 5 na Jandy. Okej, załóżmy, że to jest jakiś wymierny sukces dla wszystkich, którzy zaczynają i próbują rozgryźć metę i zrobić jakiś deck, który zaskoczy wszystkich. W tym wypadku przypomnijmy, że to była UB Creatureless Controla, tak? Zgadza się. Tak. Więc powiedzmy, że chcemy dojść do takiego momentu, kiedy jesteś w stanie po prostu jeszcze przypomnij przed Paupergedonem, jak długo doszlifowywałeś ten deck? A to jest bardzo stary deck, który złożyłem, nie wiem, z 2 lata temu. I to tak był, że przyszedłem raz, zagrałem, przyszedłem drugi, przegrałem wszystko, więc złożyłem go do szafy. Pół roku później znowu go złożyłem. Potem powstał w 4 wersjach Affinity z artefaktami. Potem znowu to wróciłem do zwykłego UB, żeby się pobawić we wtorek. Więc no tak. Ostatnia iteracja to nie wiem, może miesiąc przed zacząłem testować, przed Paupergedonem. Mhm.
Czyli jest to stary koncept, który po prostu bardzo mutował gdzieś w międzyczasie, Tak, tak? w ogóle bardzo zabawna sprawa, bo no, koncept, deck, którym ja grałem, on był od zera złożony przeze mnie, ale jednocześnie istniało już dawno temu coś takiego jak UBT Chinksy, które miały dokładnie ten sam pomysł i ten sam gameplan co ja. Nawet tak 3/4 decku się zgadzało gdzieś tam w którymś momencie. Więc tak, no. No tak, ale generalnie no jest to nie jedyny deck, który stworzyłeś. Jakie są Twoje konstrukcje, które, że tak jeszcze odbiegnę od tematu, zanim przejdę do tego pytania, na które nie zdążyłeś odpowiedzieć. Jakie są Twoje inne konstrukcje, z których jesteś najbardziej dumny? Z takich decków, które w ogóle są grywalne kompetytywnie, no to mam to i posiadam coś takiego jak różne iteracje kaskad ścian. Albo po prostu monogreen rampy, bo to w zależności od wersji tam są ściany, nie ma ścian, jest minimalna ilość tych ścian. No, różne wersje mam, nie zawsze to jest monogreen, czasami tam jest 5 kolorów, czasami jest jeden kolor. No. Czy kaskadowe ściany to był pomysł, na który wpadłeś sam, czy tego Kaskadowe ściany to był deck, który zawsze gdzieś tam istniał. Ludzie bardziej lub mniej nim grali i w którymś momencie on przestał kompletnie grać. I w tym momencie byłem praktycznie jedynym graczem, który cokolwiek bawił się tym talią. Ja to w naprawdę dziwne strony szedłem, łącznie z graniem Ephemerate'ów w deku pod postacią Pegazów i jakieś inne dziwne rzeczy. Bardzo dużo tam inicjatywa pomogła temu deckowi. Ogólnie no tam dużo było zabawy z tym, żeby to działało. No dobrze, inne jakieś konstrukcje, które pamiętasz, które zaskoczyły Cię, jeżeli o to chodzi, że właśnie były grywalne i osiągnęły coś, czy to na Twoich lokalnych turniejach, czy na MTGO? Z takich typowo FNM-owych konstrukcji, które gdzieś tam składałem i sobie grałem, Rakdos Controla, Rakdos Affinity, które też bardzo ciekawie sobie radziło przez pewien czas. Co jeszcze ciekawego? Monorad Pingera kiedyś składałem na Guttershocie, czy Gutter Snipe w sumie. Gutter Snipe, tak. Tak, Gutter Snipe. Wspaniała karta, polecam każdemu. No i Madness, tak naprawdę w momencie, w którym ja składałem pierwszego swojego Madnessa, w internecie nie było takiego deku jak czarno-czerwony Madness. On jakoś, nie wiem, 3-4 miesiące później zaczął się gdziekolwiek pojawiać, a ja już nim w LGS-ie normalnie grałem wtedy. To było w momencie, jak co Jak nowy wyszło? Innistrad wyszedł. Jak wyszedł nowy czyli Innistrad wyszło i tam Vampirski doszło do deku. Okej. Tak, i dlatego w ogóle zacząłem go składać z Vampirskisami i z tym drugim z Epicurem. Epicure tam bardzo pomagał. No tak, Blady to był game changer dla Madnessa zdecydowanie. No dobra, no i wróćmy teraz do mojego pytania, bo zakładając, że stworzyłeś kilka rzeczy, które działają, masz jako takie wyczucie już co do tego, co może działać, co nie będzie działało, to powiedzmy od prawie zera do teraz, gdybyś miał przejść jak najszybszą ścieżkę, to co byś robił? Co byś poradził właśnie takiemu młodszemu sobie, żeby speedrunował tę ścieżkę? No, nie wiem, czy to się da zespeedrunować. Trzeba grać i obserwować i wyciągać wnioski ze swoich gier. To są najważniejsze rzeczy. I potem to już jakoś tam idzie, nie? Jak człowiek z każdą grą jest trochę mądrzejszy. King MTG pisze, dawać gotować, bo głodny jestem. No dobra, za chwilę przechodzimy do gotowania. To znaczy, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, moim zdaniem, no ja bym na przykład, opowiadając swoją historię, gdzie zacząłem od tego, że przychodziłem na praktycznie każdy FNM z nowym deckiem. Po prostu składałem deck, jako że nie testowałem na Modo, to testowałem sobie w papierze, więc za każdym razem tydzień w tydzień po prostu składałem nowy deck. Słynąłem z tego, że kończę budować deck mniej więcej po 10 minutach pierwszej rundy i
po prostu dostawałem wciry prawie że co tydzień. Jeżeli udało mi się wyjść na remis w rundach, to się cieszyłem. Generalnie właśnie nie znosiłem myśli, że mogę zacząć grać od czegoś, co znalazłem na necie. No i żałuję, że nie zacząłem od tego, żeby zobaczyć rzeczywiście, jak się czuję z dekami, które rzeczywiście są uznane za grywalne. Ponieważ w tym momencie, po pierwsze, czasem wydaje mi się, że nie doceniałem potencjału pewnych konstrukcji, ponieważ bardzo szybko je odrzucałem, stwierdzałem, jednak nie działa. Jednak to może było słabsze niż oczekiwałem. A tak naprawdę, biorąc prawdziwy deck Tier 1, mogłem osiągać takie same wyniki, bo w sumie to one nie są, jeżeli zaczniesz grać po swoich jakichś tam konstrukcjach, często takimi dekami, które uznawane są za Tier 1 czy Tier 2, to spodziewasz się, że Jezus Maria, będę się czuł, jakbym po prostu przeskoczył z malucha na Ferrari. Ale ja tak nie do końca miałem. W sumie tak patrzyłem na te deki i myślałem takie, kurde, w sumie to nie jest aż takie dobre. W sumie to może te moje konstrukcje nie były aż takie złe, jak myślałem i może miałem za duże oczekiwania, może mogłem nimi trochę dłużej pograć, trochę bardziej podszlifować, więc ja żałuję bardzo, że nie zacząłem od tego, żeby mieć wiedzę, jak format działa, jak deki w formacie działają, jak są szybkie, jak są konsystentne i po prostu próbowałem wymyślić coś w próżni, a to jest bardzo ciężkie, bo nie masz punktu odniesienia. No, ja takiego kłopotu nie miałem, bo ja zaczynałem od grania istniejącymi dekami. Zawsze jakimiś tier 2-3, bo nigdy raczej topką nie grałem, ale jakieś tam Tortexy, nie Tortexy, tego typu konstrukcje, które gdzieś tam zawsze w mecie były, raczej w formacie, ale gdzieś tak bardziej z tyłu. No i dla mnie zawsze najważniejsze było, że jak przyszedłeś z dekiem, wiedziałeś, że ten dek ma szansę coś ugrać, ale przegrywałeś, to zastanowić się, dlaczego przegrałeś i jak to poprawić, jak zrobić, żeby przestać przegrywać na te matchupy. Które karty były najsłabsze podczas wszystkich meczy, które były najmocniejsze, które powymieniać, albo jak dostosować deczek, nie? No i tak z tygodnia na tydzień własne konstrukcje bywały coraz lepsze. No i najważniejsze, żeby wiedzieć, jaki masz plan w deku, bo bez sensu budować deck, który wsadza fajne karty, one są fajne, na pewno wszystko będzie działać. No i się okazuje, że masz deck, który nie ma dużych stworów, nie jest szybki, nie jest kombem, ani nie ma removalu i w tym momencie twój deck robi nic tak naprawdę, tak? Każdy inny deck jest lepszy od niego. No tak, ważne, żeby znać swój wincon i wiedzieć, jaki ten deck ma być, bo czasem okazuje się, że deck jest zaskakująco mocny, jak tu wspomniane przez, kogo były wcześniej, przez Moonwalkera, wróżki, które też miały swój wielki powrót i generalnie mają powrót co parę lat, mimo tego, że nie dostają jakoś super ekstra nowych zabawek. No chyba ostatnio 2 zabawki, które naprawdę zwiększyły power level, to było Fairy Seer i Hacker, czyli mały ninja. Bo tak oprócz tego, to w sumie generalnie te wróżki to się tak bardzo mało zmieniają. Brand Borrower też jest jasne, jest bardzo mocną kartą, no ale mam wrażenie, że jakby jest bardzo mocny w niektórych matchupach, w innych to praktycznie nie robi różnicy. No ale pomijając, bo to nie jest odcinek o wróżkach, no to jest deck, który jak patrzysz na niego, to generalnie wygląda jakby nie za dużo robił i dużo ludzi spisywało go na straty, jak o Jezu, Chrysalis wejdzie, to wróżki giną po prostu, są martwe, nie mają jak się przebić, przecież jakby jednokartowo przegrywasz, tak? No i okazuje się, że wróżki pomimo to mają mega dobre win rate'y w tej mecie, pomimo tego, że Chrysalis jest jedną z najbardziej popularnych kart, która występuje obecnie. No i dlatego, że właśnie mają swój jakiś gameplan, którego się trzymają, tak? Więc warto jest, żeby ten
wiedzieć, co jest twoim planem na grę i się tego trzymać. I właśnie niektóre deki, jest to zaskakujące, jak dobrze działają. Na przykład, nie wiem, znowu, moim ulubionym brewerem tak naprawdę w Polsce jest Jordan, który trzyma się jednego deku przez, no jak długo z nim gram, czyli nie wiem, z 5 lat już w tej chwili, przynajmniej 4. I jest to deck, który nigdzie indziej nie gra. Ludzie od czasu do czasu próbują go podjąć, po czym rezygnują, bo stwierdzają, że tym się nie da grać, a on osiąga tym sukcesy, zwłaszcza w mecie, która go nie zna. I też to jest deck, który wygląda, jakby nie miał prawa wygrywać, ale jest skupiony na jednej rzeczy, robi tę jedną i tylko jedną rzecz bardzo dobrze, nie rozmydla się, nie rozwadnia swojego planu na jakieś tam inne alternatywne winkony, po prostu skupia się na tym, żeby robić to, co ma robić. I teoretycznie jest to plan strasznie łatwy do zatrzymania, no ale jednak okazuje się, że nie. Jednak okazuje się, że gro deków nie jest w stanie go zatrzymać. I tak, to może jest jedna rada, którą warto jest przekazać, żeby tworząc deck wiedzieć, co się chce zrobić. I tu, ponieważ minął nam w tej chwili czas na wstęp, to może przejdziemy do tego, na co czeka naszych kilku obecnych widzów, czyli zróbmy coś własnego. I teraz tak, czy ty już masz odpalone jakieś modo? Tak, Modo jest, czeka Czeka. No na dobra. ciebie, czeka na widzów, czeka To w na takim pomysły razie na brewing. przenieśmy się na modo, ponieważ problemy techniczne mogą wystąpić w każdej chwili, to proszę potwierdzić, że po zmianie sceny nadal nas słychać na przykład. Byłoby to niezwykle miłe. I w tym momencie no spróbujemy coś zrobić. Spróbujemy coś zrobić wokół jakichś kart i spróbujemy, żeby to działało. Na początku może nie będziemy od razu iść w ligę, tylko zaczniemy sobie od tego, żeby zrobić jakiegoś practice'a, bo czasem brakuje oczywistych kart i jeżeli ten jeden lub dwa practice'y pokażą, że deck ma ręce i nogi, to przejdziemy do ligi. Także Dobra. tak. Gotowanie, Robimy. bo nie mogę się doczekać. Gotowanie. No, w końcu, tak. Moonwalker pisze w końcu pichcenie. To Wspaniale. teraz czekamy na, dobra, propozycje kart, które są waszym zdaniem mocne i niedograne. Mocna karta w mecie, która może istnieje, może czasem ktoś nią gra, ale Ephemerate, podoba mi się. uważacie, Ephemerate może 4 być do deku. niedograne. Instalock. No, Jeszcze dokładnie. nie wiem, co składamy. Czy ktoś ma jakiś pomysł, co my składamy? Już na pewno gramy 4 Ephemerate białe. Ludrox pyta, czy siedzimy znowu 4 godziny jak przy ostatnim odcinku z Radomirem. Tak, jestem maratończykiem, ja nie lubię krótkich odcinków. Lecimy jak lecimy, to lecimy długo. Last Rides to jest to, co daje XX. Last Rides to jest to, co wyrzuca całą rękę przeciwnikowi. Ale... To mogę jedną sztukę w deku trzymać i jedną w sajdzie. To jest maks, jaki mogę posiadać w mojej talii. Burnt Offering. O, cholipka. Burnt Offering. No, Burnt Offering to jest w sumie bardzo ciekawa propozycja. Powiem się, że to jest karta, której nie posiadam. Burnt Offering to jest ciekawa propozycja. Ale którą się załatwi, jeśli będzie potrzebna. Jak czarny, to może familiary, jak mamy Efę. W sensie chodzi ci o artefaktycznego familiara, jak rozumiem, czyli naszego latającego szczura. W ogóle przepraszam was, że nie mamy widocznego na streamie zapisu z czatu. Jest to bardzo smutne, że go nie ma, ale niestety jest to różnica najwyraźniej pomiędzy No i Cooling the Linuxem a Wiki. Windowsem. Mamy dwie opcje. Calling Dobra, the Week. Do czego my się chcemy rampić? To jest lepsze pytanie. Tak, ogólnie rampienie się to jest opcja tylko i wyłącznie jak mamy rzeczywiście coś do
jak mamy jakiegoś payoffa. No, dokładnie tak. Więc do inicjatywy pisze Churchman. Do inicjatywy w czarno-białym deku. Jakby No. tu nie mamy. Do czerwonej się możemy jeszcze rampić, ale też czerwonej inicjatywy raczej nie ma. A biała inicjatywa jest Biała grywalna może chyba. być. Nie wiem, bo ten Ephemerate, nie, teraz turbo inicjatywa. No tak, ten Ephemerate do inicjatywy, co nam z tego wyjdzie? Okej, według mnie jak gramy Culling the Weak, to musimy grać 8, tak, musimy grać 4 gastów i musimy grać, spróbujmy zagrać jeszcze 4 tych freebooterów. Piratów. Freebooter się nazywa, Greedy nie? freebooter, tak. Jak gramy Culling the Weak. No i jeżeli gramy Burnt Offering, to musimy grać stwory, które no fajnie by było grać, nie wiem, jakieś stwory z Evoke'iem. Kurde, nie wiem, czy szczerze mówiąc zastanawiam się, czy ten To tak Ephemerate... średnio. To jest No dramatyczne. bo Muldrifter jest najlepszy, ale on jest niebieski, nie? Mournwalker. Wygląda jak wspaniała karta pod Ephemerate'a, pod Burnt Offeringa. No jest. Z Cooling the To Weeka dobra możemy go karta. zagrać. Jest to dobra karta, możemy spróbować. Aha, I no Ludrox pisze, że może Enforcery, Artifact Landy i szczury fajne pod Offeringa. A może zamiast Ephemerate, to jak Crit ginie, to wraca to, co grało w Erbeskamie. No, mamy mnóstwo takich efektów w Pauperze, że jak jest artefakt, znaczy instant, który daje enchantment, nie artefakt. Okej, mamy tych typów. Ciekawe, ile nam wyjdzie rzeczy w deku. Jak na razie mamy sporo jedynek i potem piątki, szóstki i siódemki. Znaczy tak, zastanawiam się, czy jeżeli mamy tanie czarne spele i tanie czarne stwory, to deck musi być przede wszystkim czarny. I tak naprawdę drugi kolor to jest splash. Dawajcie Mono Black Scam, Rytuale i Lotusy. No, Jest jakiś plan. Tylko wtedy schodzimy z Soul of Migration, z Goliath Paladynów. Ale będzie łatwa mana przynajmniej. dobra, to na pewno chcemy trolle. Znaczy to. I trolle i egziumy może? Trolle i egziumy, żeby sobie zegziumować tego Mornwellka potem jak na chcemy, przykład też. chcemy iść monoblaka? No, ewentualnie możemy jakiś splash, znaczy moglibyśmy zrobić splash po taki splash tylko po coś, na przykład po Muldriftery. Splash po biały pisze Wismersight. Ogólnie tak, mamy obecnie 8 targetów pod Cooling the Weeka. Ale to tylko Cooling the Week je łapie tak naprawdę. Mamy Last Rights, które nam do niczego nie pasują w tym deku. No Last Rights są, nie, wywalamy je, to nie jest karta, nie mamy kart, żeby je wyrzucać. Last Rights won. Możemy rzeczywiście spróbować, mówię Burnt Offering out, Kusza mówi Burnt Offering do grobu. Też mi się wydaje, że jest do wywalenia. Kurde, ale... Co my jeszcze mamy? Co poświęca nam stwory? O, siema Michał, wpił do nas Kajdarin, który jutro organizuje turniej, na który obaj jedziemy. Jak ktoś jeszcze się zastanawia, to polecam wbijać. Undying Malice jest dobrą opcją. Patrzę jeszcze. Znaczy, wydaje mi się, że Not Dead After All jest lepszy niż Undying Malice, bo jeszcze oponenta hitujesz za 1. Tak, chyba tak.
Jeszcze patrzę, co tu mamy do poświęcenia fajnego. Co nasze stwory poświęca. Okej, wychodzi nam deck, który kiedyś Który podobny kiedyś już deck, był, nie? znaczy wychodzi deck, który gdzieś, aha, Oscar Araya próbował stworzyć, ale właśnie, no spróbujemy, zobaczymy. Jego konstrukcja była trochę inna i chyba nie miała exhumów. Dobra, To nie jeszcze jest mana, tylko to jest black. Jezus. Czy da się wyszukiwać kolory na modo? Właśnie, sprawdzam. Chyba się da. właśnie tak, no teraz Ludwik pisze Village Rights, no zdecydowanie dobrze by było mieć Village Rights i Disputy. Zdecydowanie to jest, musimy mieć jakiś card advantage nad oponentem. Hmm. No myślę, że przynajmniej 4 Disputy. Ten Viscerator's Insight, jako że możemy mieć dużo many w pewnym momencie. Zaraz Z2. Zaraz wyjdą arystokraci, pisze Kusza. No, niebezpiecznie po się części- zbliżamy do arystokratów. Po części, no nie są to arystokraci, jest to semi-arystokracjo, jakiś w sumie reanimator. Okej, Aha. czy wystarczy nam pod Exhume, czy wystarczy nam tyle obiektów? Myślę, że tak. Myślę, że to nie jest źle. Jest okej, tylko Moonwelka nie mamy jak Pytanie, zagrać w pierwszej, drugiej turze. czy chcemy Street Righta, żeby ewentualnie móc jego... Czy ludzie mają swampy? Czekaj, bo szukam tego Not Dead. Cry of Contrition jest kartą. To jest piękna karta do wywalania łapy komuś. Jeżeli idziemy w discard, to Cry of Contrition może być... Miałeś tam przed chwilą. Czekaj, bo najpierw chcę znaleźć Not Dead After All, a nie umiem go znaleźć. Jest jeszcze taki fajny enchantment, Sadistic. Jest fajny Disattachment. enchantment statistically. Jest. Tak, jest fenomenalny. Myślę, że jest bardzo niedograny w obecnej mecie, więc można spróbować nim zagrać. O czym ty mówiłeś? jest fajne? Cry of Contrition powoduje, że mamy... To jest Discard drugi raz? Tak. Tak, discard to jest. Jeżeli mamy Mournwelka, który discarduje łapę oponentowi, a może zdiskardować mu, przypomnijmy, 4 karty na raz, bo możemy na niego dać Not Dead After All. Możemy, tak. Zdecydowanie. Pytanie, czy tych efektów mamy 4 Not Dead? Ile mamy obecnie kart w deku? 43. Range czym Mind, 4 nie landy. wiem, Range Mind jest drogie. Tak naprawdę Range Mind jest trochę, wydaje mi się, znaczy tak, pasuje teoretycznie, ale to już chyba prędzej bym widział tego familiara i korzystał z tego. To znaczy, gdybyśmy dołączyli Lotus Petale jakieś rzeczywiście i Volty, no to widziałbym może czarnego familiara. Ja Musicie nie, splashować bo po jakiś wincon, pisze King MTG. nie będziemy grali żadnych winconów. Proszę się opanować. No właśnie, winconem by było, gdyby oponent nie miał ręki na przykład. To byłby fajny wincon. Po prostu nie może nam zagrozić, bo nie ma kart na łapie. A my go zabijamy jeszcze nie wiadomo czym. Może trolem kiedyś. Może trollem. Tak, poddaje, ponieważ stwierdza, że jesteśmy zbyt potężni. Nie wie, co robimy.
Poddaję ze strachu, ponieważ jesteśmy monoczarnym dekiem i mamy wbudowany Fear. 18 landów chyba za dużo, nie? No nie, wiesz co, mamy Pitbogi, Witch Cauldron. Co to była za karta? Jaki Tak, Witch nie Cauldron? wiem, czy to jest legalne? Czy to jest legalne w Pauperze? Ale co? O czym ty mówisz? No, King MTG napisał na czacie. Witch Cauldron jest legalne, on ci pozwala poświęcić Krita. Sacrifice Dwa mana. creature, you gain one life and draw a card. Dokładnie tak. To jest legalne, No tak, aczkolwiek... jest to artefakt, to znaczy jest to artefakt, gdybyśmy poszli w czarnego familiara, to Witch's Cauldron, tak. Gdybyśmy poszli w czarnego familiara, to w sumie możemy iść w więcej artefaktów, no ale dobrze. Ile mamy kart w deku obecnie? Obecnie w kart w deku mamy 63. I nasz No plan dobrze, Cunning to- the Wing w Freebootera pozwala nam zagrać jedynie Moonwalkera na Evołku. W turze Ale pierwszej. no, w sumie w I turze dogranie- drugiej jesteśmy w stanie zagrać trolla. No tak, nawet w pierwszej z rytuałem. No. Nie Dobra, po to gram to tak w rytuały w takim deku, razie, żeby nie móc trolli dograć. Dobra, gramy to rytuały. ucinamy 3 karty i patrzymy, może zróbmy sobie Goldfisha, zobaczmy jak. Ja ten proponuję deck coś wygląda. takiego. Co by na to? No, proponuję podmienić ze 3 słampy na petale. Kurde, nie wiem, czy zobaczymy, jak będziemy mieli z maną. Dobra. No dobra, to Okej, spróbujmy bo petale są spoko. petale. No dobra, no jakbyśmy mieli petale, to możemy rzeczywiście, mając tyle tworzenia treasurów, jeżeli mielibyśmy petale, to ja chyba jestem za dołożeniem tego czarnego familiara jednak. Dobra, ta ręka jest dramatyczna. Mulligan. Mhm. Ta ręka nam pozwala zagrać w pierwszej turze Moonwalkera i go zdysputować. Tak? Dobrze liczę? Raz- 5 many. Nie możemy go zdysputować. Zabraknie nam jednego. No ale w drugiej turze. W drugiej I turze teraz byśmy tak, mogli. oponent ma 2 karty mniej, a my mamy. Zużyliśmy 4 karty, mamy 2 karty, więc generalnie CA wychodzi na dokładnie. Na minus 0. chyba. Na 0? Czekaj, używamy tak. Znaczy, 4 używamy karty, 4, oponent on traci traci 2, my 2, dostajemy my 2. zyskujemy 2. To wychodzimy na 0. Gratuluję, zużyliśmy 2 many, żeby zrobić nic. Zrobić sobie treasura, więc mamy treasura za to. Mamy teżurę. No, 2 many za teżurę to jest uczciwa cena. Kurde, no Ludrox nie mamy niestety jak wyrzucić Ulamoga z ręki, więc ten Ulamog chyba nie przejdzie. Shambling Bardzo. Gust, w Cunning the Weeka. No zagramy sobie Moonwalkera nawet za pełen koszt w pierwszej turze, tylko co potem? Nie, w pierwszej? 3, 2, 1, 5, 6. Nie, jednej many nam zabraknie w pierwszej turze, żeby zagrać Moonwalkera. Dobra, nie grasz będę. Nie, to wyjdzie rzeczywiście, wygląda, zbliżamy się do, mentalnie już się zbliżamy do 0,5, jak tak dalej pójdzie. Za dużo landów. Za dużo landów mówisz. Obcinam 4. No tak, mamy w może sumie 3. trolle. Mamy trolla, więc rzeczywiście może. 13 landów jak w ścianach, wszystko jest perfekcyjnie teraz. Dodajemy co? Co jeszcze ma jakieś ewołka, albo ginie jak wchodzi, albo cokolwiek. Albo lepiej, co jest kreaturą i discarduje. Znaczy, wydaje mi się, że jeżeli. Czy my gramy Lotus Petali? Nie gramy Lotus Petali, tak? Wydaje mi się, że można by było się pokusić o Muldriftery, jako że. No można by, zdecydowanie można by. Mamy 8, mamy 12, 11 rzeczy, które robią treasure. A był taki jeden głupek, który discardował 2 karty w upkeepie. Augur of Skulls. Mam go, no.
jakby takiego zagrać. W pierwszej turze go wrzucać, w drugiej go poświęcamy i jednocześnie Malisa na niego rzucamy. No, to jest takie wishful thinking trochę. Wydaje mi się, że... Znaczy, on może dobrze zagrać, ale mamy mało jednak tych efektów. To nie są jakieś zubery, gdzie mamy 8 efektów wracają. Mamy mało efektów. Nawet jak w drugiej turze po prostu Undying zdiskreduje Minds. komuś kartę z ręki, to będzie spoko. Dwie karty. 2 za 2. A dajcie monarchę, pisze King MTG. No monarcha jest rzeczą na pewno, którą w sajdzie byśmy chcieli zobaczyć. Ale nie wiem, Nawet czy w mainie. Na razie 2 w spróbujmy. mainie, żeby być w stanie ewentualnie w pierwszej turze ją zagrać, tylko ona nie zagrywa się jej po rytuale jednym. No Przez tak, to to ogólnie w pierwszej nie zagramy. No dużo deków może nam odbić tego monarchę i nie wiem, czy my jesteśmy w stanie to znieść, zwłaszcza, że naszym winconem jest tu pozbywanie oponenta ręki, więc musisz grać petale, pisze King MTG. No, No nie wiem, czy mógłbym. musimy. Znaczy, bardziej jeszcze rozwadniamy petale. Póki mamy monokolorowy deck, to petale moim zdaniem są gorsze niż rytuał. Dobra, a jakbyśmy odeszli od discardowania kart i po prostu zagrali na rytuałach, nie wiem, 8, jakieś turbo agro czarne? No ale co jest turbo agro? Co jest turbo agro w tym momencie właśnie oprócz troli? Znaczy, W na trole musi w czarnym. drugiej turze wrzucić, no abyśmy wrzucili jakby cały ten tutaj pakiet. Po prostu zrobić turbo agro w monobleku z rytuałami. Tylko na pytanie, co jeszcze do tego dorzucić? No bez sensu chyba. No czarny kolor. Nie wiem ile mamy stworów, które są rzeczywiście turbo agro, szczerze mówiąc. No. O, tam ta ręka Banger była, to T1 troll, mówi Ludrox. Nie było te 2. Wampir. A ta inicjatywa na artefakcie, ten torch, coś tam, no... No No można by jest go tu grać. to inicjatywa... Tylko ja się obawiam, że my za wolno Trzeba go dyskredujemy podpiąć. ręce oponentom, żeby to miało sens w tym deku. Mhm. Mamy tak naprawdę parę kart, które diskardują te ręce. No bez sensu, no. Kompletnie jakby wydaje mi się, że to się nie uda. No, Bo to trochę mamy taki shell jak Mono Black, Sacrifice, no dobra, ale to spróbujmy w to tej jak chwili, nie. co nam nie gra, może spróbujmy zagrać Practice'a tym deckiem, takim jaki Dobra, jest. tylko to musicie mi dać chwilę, bo muszę kartę załatwić. Aha. Mhm. Nie masz Dark Rituali? Damn. Mam 2. Aha. Nie żeby one Dobra, w ogóle potrzebujemy. cokolwiek kosztowały z tego co kojarzę. To może bez fastmana, a może jakiś discard midrange. No dobra, w międzyczasie jak pożyczamy karty, to możemy przemyśleć te opcje. Opcję, którą zasugerował Judgment. Discard midrange. No dobra, to moim zdaniem to, co naszą bazą, w sensie do takiego discardu, co ja bym widział. Jak chcemy iść w discard midrange, to moim zdaniem musimy kończyć na Szczurloku. Innej opcji nie To ma. znaczy, a nie, wydaje mi się. Dobra. Bo discard sam w sobie jest za słaby, żeby to miało sens. Dobra, spróbujmy. Gramy 4 refurbished familiary na pewno, tak? To zrób nowe okno, proszę, i zobaczmy. Jo, już robię, czekaj. Show and tell w boglach. Show and tell niestety nie da rady. Tak. Okej. King MTG mówi, to przegrywasz do Reda. I zawsze przegrywasz do redy, jak takie coś No konstruujesz, niestety. tak.
Jak grasz w Ale nie, no discard, nie, to nie do zawsze, końca no. przegrywamy do Reda, bo mamy 4 one-dropy, znaczy 8. Mamy 4 Greedy Freebootery i 4 Shambling Gastów i No i to mi się podoba, Mindstab. Mówimy tu o poważnych kartach teraz. mm, Dobra. czekaj, ja sobie muszę aż odpalić. Tego nie znałem, ale też wygląda fenomenalnie. Mm. O. No. Nie wiem jeszcze jak nim zaatakować. Właśnie, ale... jeżeli chodzi o dużą manę i discard, dlaczego my nie włożyliśmy przecież, wow, mamy małych atakerów, dlaczego No. nie daliśmy czarnego ninja przecież, Okiba Gang Shinobi? Nie wiem. Przecież to jest piękny discard. Więc teraz tak, moim zdaniem możemy iść w... Tak, jeżeli zagramy Lotus Petale, Blood Fontaine, zrobimy taki... Zagramy Cry of Contrition, zagramy Refurbished Familiary, oczywiście komplet mój ulubiony, czyli 4 Shambling Gasty, 4 Greedy Freebootery i wszystkie te Deadly Dispute i Village Rightsy, bo Cry of Contrition musi poświęcać stwory i te familiary też będziemy poświęcać i Blood Fountainem będziemy je wracać. Nadal gramy trolle, bo musimy coś mieć czym zabijać i pozwalają nam uciąć ilość landów. No, gramy Vault of Whispers na pewno. No i gramy Gurmagi. Właśnie, czemu nie gramy Gurmagów? To jest dobre pytanie. Gurmagi powinniśmy grać. Gurmagi są super do deku, który nic nie robi i buduje sobie manę. Gurmagi są to bardzo dobre. Czekaj, bo patrzę jeszcze co jest nieblokowalne. Nieblokowalny jest nieblokowalny jest tak, właśnie ten typ z changelingiem. Zdecydowanie jest nieblokowalny. Ten, którego miałeś nad tym. Jest za 1 mana i jest. Jest tutaj. Ale gdybyśmy chcieli grać Refurbished Familiary, to ciastek jest jak najbardziej opcją. Ciastek jest doskonały. Dla Refurbished Familiara piękne. No i teraz tak, tylko według mnie Vault of Whispers, Familiary, Blood Fontaine. Jest Beetle Artifact, co discard robi. No jest. Jest taki On Beetle jest Artifact. turbo clunky, ale tak 2 sztuki może. No, jest artefaktem. Jest artefaktem, nie da się tego Trolle ukryć. musimy grać, bo jak mamy Blood Fontaine, to potrzebujemy czegoś konkretnego, co chcemy wracać. Więc No to na przykład kryty, które nam umrą. Polecam. Nie wiem, czy my chcemy tak. trolla w monoblaku. Jakby wydaje się być to mega wolne. No ale ucina nam liczbę potrzebnych landów. 17 tak jest jakimś okej finisherem. chyba. Musimy mieć finishera na wszelki wypadek, jak już uda nam się Dobra. wyrzucić coś oponentowi. 2 trolle na przykład. Mind Burst sugeruje target player discards X cards. No nie, Mind Burst jest zdecydowanie zbyt wolny. To jest to, jakbyśmy grali deckiem, który się przewija 3 razy. My gramy turbo discardem.
takim turbo discardem. Taki turbo, że no, ale jest. Ile mamy kart teraz? 57. Przy 2 trollach i 16 landach. No to co 2 gurmagi. Mamy gurmaga? Nie mamy tu Gurmaga. W tym chcesz Gurmaga grać? Nie no, Gurmaga chcieliśmy w tej drugiej wersji. Pierwszej No chyba. tak, w tym To chyba bez nadal by sensu się mi się przydał wydaje. jakiś duży tani typ, a my. A jak masz disputy, mamy to całe poświęcenie stworów? Tu nie ma nic, oprócz na razie Nie ma critów. nic. Okej, bo Cry of Contrition ma tylko sens i Blood Fontainy i jeżeli jesteśmy w stanie, no to 4 disputy musimy grać, zdecydowanie. To jest tak naprawdę podstawa naszego deku, żeby grać te disputy, bo jedyna opcja, żeby w tej chwili zrobić abusement familiara, no to jest nasz Okiba Gang Shinobi, ale poza tym nie za bardzo. Więc chyba trzeba uciąć trochę no musimy coś uciąć, bo jeszcze szczerze mówiąc bym zmieścił z 4 Village Nawet Rights. staby obcinamy, bo one nigdy nie zadziałają. No może tak, to Village Rightsy do tego deku? Co ty tu chcesz poświęcać? Podcasty, które są naszym aktywatorem Shinobi no Gangu? to jakkolwiek to się nazywa, to z flashbackiem. EZ2. Eviscerate to Ale mamy 4 disputy. no to jest bardzo mało. 2 Eviscerate No ale 5 many w dla tym deku widza. chyba i tak nigdy nie chcesz mieć w stole. Wydaje mi się, że 5 many to jest takie ser już. Chcesz mieć, no po coś gramy Okiba Gang Shinobi. Ucinasz jednego Okibę, bo Nie no, gramy 2 na 3. ręce Gramy 3. No to o to chodzi, żeby nie discardować te karty oponentom. Dobra, zróbmy Mamy jeszcze 3 sloty, kolego. 3 sloty, tak? Dawaj czat, wymyślcie jakieś 3 fajne karty do Monoblacka Ale i dobre, próbujemy grać. ale Ale błagam, dobre, takie no, fenomenalne. Retrofitted Transmogrant jest artefaktem za 1 i wraca z grobu z kanterkami. Jest, możemy jakiś- jednego retro zagrać. Czemu nie? Jednego możemy wsadzić. Co robi Min Boost? No ja bym jeszcze jednego trolla wrzucił, szczerze mówiąc. Mindburst nie, fatalna karta. Jest za wolna, Jakby no. Okrutnie. Lotus Petale. Lotus Petale są opcją na pewno. Hopeless Nightmare wyrzuca kartę i robi damage. Jest to coś. Znaczy, gdybyśmy szybciej zabijali, to Hopeless Nightmare byłby fajny. No, coś robi. Generalnie uważam, że też Hopeless Nightmare jest spoko kartą. Ale kurde, A to. słabo się nam kombi tu. Nie w tym deku, mi się wydaje. Nie mamy go jak podbić, nie mamy jak go Tak, a sflipować. jeden za jeden to nie jest dobra opcja. Musimy, karty, które wkładamy, muszą raczej robić No, więcej szczególnie niż jak to jeden za oponent jeden. decyduje, co my chcemy wrócić do No, łapy. Dokładnie. Druga ręka jest taka sen. Transmogrant w Gary. pierwszej tu byłby. No znowu, Gary jest czymś, co w ogóle nie... On nie współgra z naszym planem discardu. My tak naprawdę chcemy zabić czymkolwiek, bo oponent nie ma za bardzo odpowiedzi, a Gary jest świetny do dobijania graczy, jak chcemy zabijać nie w Discard dekami zawsze mamy ten sam kłopot, że w sumie wyrzucimy 5 kart, oponent straci całą rękę i stopdekuje sobie, nie wiem, disputa, dobierze kolejnych 30, nie? Gary to jest trzeci pomysł na deck. Możemy zagrać deck, który rzeczywiście gra 4 Hopeless Nightmare jako Devotion, gra Garych i gra w ogóle. Możemy zagrać Mono Black Devotion i po prostu zrobić nie wiem, właśnie Fontainy, właśnie te inne artefakty, które zostają na stole. To byłby trzeci No i nam wyjdzie pomysł. Mono Black Agro Controller, która ostatnio jest grana. Okej. To jest No, coś, co Hopeless. obecnie jest grane. To wychodzi 1 do 1 tak naprawdę. To już mamy.
No to dobra, zostańmy przy discardzie w takim razie jako opcji. Patrzę i każda z tych rąk jest kurwa gorsza niż poprzednia. O, przepraszam, sknęło się. Mhm. Tak. Ej, ta ręka jest fajna. Zagramy w pierwszej turla. I w drugiej discardujemy 3 karty oponentowi. Chyba, że zginie albo będzie zablokowany goblinem 2/2. Ten wampirek, co 3 drainuje, no drain nie jest u nas za bardzo opcją. Chcemy zatrzymać oponenta, zanim zacznie coś robić i w sumie to, że zdrainujemy 3 życia i dostaniemy 3 życia, nie za bardzo zmienia nam cokolwiek w tym meczapie. My mamy mieć możliwość zajechać go po prostu czymkolwiek, co jest na stole, ponieważ op nie ma odpowiedzi i to jest nasz jedyny win-con w tym momencie. Więc No, ja nie będę kłamał. Ani jeden, ani drugi deck, który złożyliśmy, mi się kompletnie nie podoba. Uważam, że oba są też mnie we własne nogi wpadają i się wywalają. trochę też nie są to deki w moim stylu, bo ja lubię, jak na przykład masz 4 Village 4 Corrupted Conviction, 4 No ja Deadly wiem, ty lubisz Dispute sobie poświęcać swoje stwory, no. i w tym momencie mi się to klei, że moje stwory giną, ja dociągam karty i jest advantage. Tu boję się, że stracimy pierwszy deck lepszy, tylko splash po win-con, pisze King MTG. No dobra, Znaczy, tylko po jakim wieku chcemy mieć splash? Chcemy splashować. mm, Nie mamy winkonów dobrych w pauperze, no. No niestety. Znaczy w pierwszym nie splashowałbym po win-con, ale rzeczywiście dodał ze przynajmniej 2 grumagów, bo wyrzucamy dużo kart z siebie. Więc No gurmagi spoko. Tylko szybki gurmak byłby. za co je tutaj dorzucić? A masz 4 tych augurów? Ja bym zostawił 2, bo oni late game'owo są tacy se. 2 augurów jako taki, wiesz, dobry, jeżeli będzie na startowej ręce i za to 2 gurmagów. No, możemy tak zrobić, jak najbardziej. Czy to mi się podoba ten deck Hunter. teraz? No nie. Hunter jest na pewno dobrym winconem, tak, to Jak za dużo undyingów, mówi tu King MTG, no nie wiem. mamy 8. Mamy 4 Malisy i 4 te. Not deady. Tylko no to No może to jest za dużo? ciężko powiedzieć. Może to jest za dużo? No dobrze. Jak tam twoja wypożyczalnia? Już coś się dzieje? Nie, bo niczego nie wypożyczam, bo zmieniamy deck ciągle. A, widzisz. Jakby wypożyczę, jak już będzie wiadomo, co mam wypożyczyć. Ja cię kupię, bo ja kupuję kartę. Nie będę wypożyczał. Kart za 15 eurocentów do paupera. No, Exhumy są akurat chyba drogie. Nie wiem, 1,5 euro. Tixa, coś takiego. Nic dużego. No i tak kompletuję wszystkie grywalne karty w pauperze na modo. No. To... Chatman mówi, dajesz YOLO, kupuj. No, myślę, że Exhumy mogą się przydać. Czy my mamy za dużo undyingów? No, możemy mieć za dużo undying efektów. Możemy opcję jak do na 6 tyle. na przykład. Tak. I przydałoby się coś, co... Znaczy, tyle undying efektów miałoby sens, gdybyśmy mieli więcej rzeczywiście czegokolwiek, co korzysta z tego. No czekaj.
podzielmy to sobie tutaj. Tu są duże stwory. Tu A co są... jeszcze by korzystało na tych undying efektach, co? To może macie pomysł, po co splashować, co miałoby rzeczywiście... Nie wiem, czy... Obecnie mamy taki podział. Tu mamy karty, które robią discard, tutaj mamy finishery, tu mamy efekty cmentarzowe, Mhm. card advantage i szybkie jedynki. Ogólnie Counter Muldrifter spoko, Muldrifter, no. tylko wtedy wywalamy wszystkie Village Rights i Deadly Dispute i nie chcę tego w deku widzieć. Dlaczego? No bo już Muldrifter będziemy z mieli... Village Rightsami? No i tak mamy wtedy Muldrifter milion Village- kart, no dobra, no ale to Dispute wtedy No nie, wywalamy nie. przynajmniej. Bez Village Rightsów i Disputów to pakiet właśnie, no, często nie będziemy mogli rzucić Muldriftera, bo nie będziemy mogli poświęcić swoich one-dropów po manę. Nie, Deadly Disputy robią nam mana fixing i te 8 małych stworów też nam robi mana fixing. Nie No zgadzam dobra, no ale się z tobą. jak poświęcamy coś pod Disputa, to będzie Shambling Gas albo Freebooter w 90%. Czyli i tak nam zrobi tą manę. No tak, ale tylko 4 Village Rights masz, no nie będziemy mieli, zaufaj mi, że nie będziemy mieli miliona kart, na pewno. Na moją odpowiedzialność wróć te Disputy. No to co chcesz wyrzucić, no. Za chwilę będziemy mieli, No, mamy znaczy- 12 dual spelli. No według mnie inaczej, możemy zostawić, bo za dużo Muldrifterów, możemy zostawić 3 Muldrifterów, bo możemy mieć ewentualnie problem z maną na nie. Wywalić, no dobra, masz 3 Disputy, ok. I co my chcemy? No, Ale Monarcha mi się podoba. Monarcha mi się wydaje, że to jest karta, która powinna się znaleźć w tym deku. no tak, Monarcha jest ok. W jednej sztuce dwóch za Znaczy- ogóry w ogóle bym je wrzucił. No za Augurę, tak, myślę, że Augur jest taki. Zostało nam tak, 4 egziomy, zostało nam 6 wracań. Wiesz co, ja bym wyrzucił, ja bym zostawił tylko te 4 not dead after all i Dobra. tyle, I coś bo takiego. no, Spoko. Dobra, zobaczmy, czy tutaj te ręce jakkolwiek się zgadzają. W tej wspaniałej ręce w pierwszej turze robimy nic. Tutaj nie mamy pierwszej tury. tu, tak, tu niestety nie mamy landu, tu. No zagrywamy Freebootera w pierwszej. Nie W znam. pierwszej zagrywamy Freebootera, w drugiej robimy Village Rights. Czekaj, możemy zagrać Ritual, Culling the Weak, zagrać Mornuelka i na niego eksploatować go. Village Rightsy i go. Kurde, czekaj. Możemy rzucić A na niego 4 Village many Rightsy i chyba go nie. zeximować? Nie, no bo mamy w drugiej mamy 7 many. 4, Dobrze 5, liczę? 6. Nie, mniej. 7 many. Tak, mamy 7 many. Bo Czyli mamy tu mamy po 4, poświęceniu 5, 6, 7. No tak. I kończymy z 2 kartami na ręce. Dyskredujemy 7 oponentowi 2 many. karty. Jak to 2? Nie rzucamy 4. egzima? 4. 4 karty z Exhumem. Mamy typa, wyrzucamy 4 karty i zostajemy z 2. I mamy. Nie no, to jest całkiem spoko zagranie. Myślę, że. Tu praktycznie taka sama łapa, tylko nie mamy jedynki. To jest niegrywalne, A czekaj, dlaczego? bo to nie to mieliśmy co nic tu do było? roboty. To były 3 Mordwellki. Okej. Mam niezgrane. Aha, dobra, bo ja patrzę tam, a powinienem patrzeć tu. No. Ech. Tutaj też nic nie robimy. Tutaj dla odmiany nic nie robimy.
No, tam robiliśmy, tu możemy, tu nie mamy lenda, ale możemy egzimować, jakbyśmy mieli lenda, to możemy egzimować trolla, jest fajnie, tu To jest możemy ręka, która coś wystawić dobierze może. typa, poświęcić, wystawić, poświęcić, będziemy próbować grać trochę dłuższą grę. King MTG Dobierzemy- mówi przyspieszyć petalami 2-3. No, według mnie musimy jednak, już i tak mamy problem z tym, że czasem za dużo rąk nie ma lenda, więc według mnie, a dodawanie znowu kolejnej many, To jest teoretycznie fajna łapa, bo raczej zagrywamy w pierwszej turze Moonwalka i go poświęcamy, no ale z drugiej strony znowu używamy 3 karty, 4, żeby dobrać 2 i discardować 2. ale paździerz pisze. No, wychodzimy na 0. W najlepszym przypadku wychodzimy na 0, mamy idealne dłonie. No to tak być nie może. Znaczy wychodzimy na 0, ale mamy typa. Nie mamy typa. Żeby wyjść na 0, musieliśmy go zabić. Więc no. No dobra, więc nie kupujesz tego deku, rozumiem. Nie ma sensu, bo to jest deck, który nigdy nie zadziała. No jak widzisz, że dobierasz 7 kart i twój podstawowy plan gry, czyli discard card oponentowi i reanimacja, sprawiają, że jesteś w gorszej pozycji niż zanim to zrobiłeś, no to coś jest nie tak. Tak? No. No dobra, czyli ten deck mówisz, że nie działa. Ten pod discard No to- też moim zdaniem nie zadziała. Bo discard Okej, jest to- bardzo tricky. Musielibyśmy mieć jakby notoryczny sposób na discardowanie karty oponentowi w jego doorstepie, bo inaczej będzie grał stopa i nas zabije po prostu, bo nasze karty robią 10 razy mniej niż wszystko obecnie w pokerze. No to nie wyszło nam. To co? Trzeba w tym momencie musimy zacząć coś grać. Albo musimy. No musimy. Podamy dalej. Póki nie złożymy grywalnego deku i wtedy zagramy ligę. Nie ma sensu grać z deckiem, który nie ma sensu, no. No tak. Znaczy dla mnie pomysł ogólnie tak. Familiar i Ninja się klei. Bardzo dobre połączenie. Jakbyśmy zagrali Cyklopa do one-shotowania oponentów. Niebiesko-czerwonego. Okej, chcesz zmienić zupełnie deck. Kompletnie deck. No, robimy Cyklopa. Wbijamy go na 7 powera i poświęcamy flingiem. Spoko. Może będzie łatwiej. Może będzie łatwiej zrobić deck, ten deck był zbyt tricky. W sensie myślę, że do grania go wymagałoby to bardzo dużo iteracji. Dobra, robimy Więc nowy Dodger Brew numer 3. tak jest. I proponuję teraz tak, to wszystko. Oj. Xiaomi z deku. Czy mamy więcej efektów, które zadają damage jak ginie? Na Dobrze, pewno co chcemy tam grać w możemy... flingi. Damage jak ginie, w sensie możemy zrobić taki, wiesz, nie musi ginąć, nie? Możemy zrobić po prostu izotowego Qnfinda typu niekoniecznie zrobi damage, tak? Czyli możemy grać Qnfinda z Cyklopem i Możemy. bardziej pójść w energię po prostu. Znaczy energii nie potrzebujemy, bo cyklop nam daje 3 i 3 płacimy jak on ginie. Więc on jakby wychodzi na 0. Nie potrzebujemy więcej generacji energii. Mhm. Jest nam ona kompletnie niepotrzebna. Okej, hear me out teraz. Może, a gdyby tak grać flingi z forkiem, Znaczy zagrać po prostu czy teach by example. Tak. To jest... Myślę jak najbardziej. Tylko by potrzebujemy 5 example- many, żeby to zadziałało. Teach Nie, by 4. example, manamorfozy na pewno gramy i teach by example z manamorfozem akurat też dobrze współgra, jak nie mamy co z nim zrobić. Tak. Zdecydowanie się zgadza.
Wprawdzie Co, aktywuje się chcemy? w 4. turze, ale tak. No, to znaczy Mm. możemy zagrać jakieś na przykład Rightsy, tak? Right of Flames albo coś takiego. Brainstorm proponuje także wspaniałą kartę Magic, jaką jest. Tak, Holianie, chcę zabijać 2 razy, dokładnie. Cześć, Holian. Zabijemy ich 10 razy nawet, jeśli trzeba będzie. Thunderous Wrath proponuje. Dokładnie. Dobra, i coś, co boostuje siłę No. naszym kritom. To jest Na prosty pewno deck i to da się brółować o wiele łatwiej. To mi się podoba. To jest prosty deck, który ma prosty plan. Ma Flinga, ma Teach by Example, ma Manamorphozy, ma typów. tego nie Coś, chcemy, co, tego nie tak, chcemy. Temury zdecydowanie. Coś fajnego, co daje plus Power. 4 na przykład. Dobra, ja tego No, znaczy mutagenik jest chyba najlepszy, bo nie kosztuje many. nie muszę potrzebować tej Mutagenik, karty. wszyscy mówią mutagenik. King MTG Holian, musimy dodać mutagenika, wszyscy mówią. Mutageniki na pewno wejdą. Dobra, czat nam pomaga. Co jest fajnym jeszcze boostem? Znaczy Temur na pewno. Pytanie, czy w tym momencie, jak mamy, czy my potrzebujemy czegoś, co boostuje, bo te stwory się same boostują? I tak i Może nie, jak dasz plus 3, to jednak dużo daje, nie? Może potrzebujemy je obronić bardziej? Spellpierce'y na pewno Albo- chcę zagrać. Myślę, że Spellpierce'y i Dispele to będzie taka podstawa tutaj. Apostles Blessingi chcemy zagrać? Możemy, tak jak najbardziej. Wydaje mi się, że chronienie stworów będzie bardziej wartościowe niż... Pytanie, czy brainstormy są dobre w deku, który nie szafluje się, czy nie wolimy rzeczywiście preordainów, ponderów? Ponder jest chyba lepszy w tym deku o wiele niż brainstorm. Dałem Brainstormy, bo Thunderous Wrath. To jest taki pakiet, który Aha, lubię. Ale możemy Znaczy- w ogóle cały ten pakiet wywalić. Żeby nie nie, rozwadzić deku. to utrudnia nam. Ale I tak popatrz tak. mamy Teach bardzo- by example i Wrath w oponenta za 10. No to kurde, ale jak nie zaatakujemy, to i tak nam to nie za dużo da. Potem w następnej turze to samo. Hmm. I oponent nie żyje. Okej, bo Temur, co jeszcze chcemy przez Teach by Example, bo Temur dodaje, co nam da Teach by Example na Temura, to tylko jak mamy 2 stwory, nie? No, Dispele i Spellpierce chyba bardziej w side. tak. Dobra, Pytanie, czy możesz to zrobić, czy możesz zrobić Teach by Example w tego, czy da się zrobić Teach by Example w Miracle? No da Czemu się nie? chyba, nie? Miracle to jest To normalny kaz, jak się nie mylę. Już sprawdzę. Robimy tutaj zapytanie do sędziego. Może być skastowany, więc jak go kastujesz, to równie dobrze możesz go skopiować. Tylko musisz wtedy Teach by Example zagrać w swoim upkeepie. Albo w doorstepie przed doborem karty. Bo to jest next spell you cast. Dobra, jakie mamy fajne kreatury w niebiesko-czerwonym, które nie wiem, albo zadają damage na zejściu, albo po prostu są duże. O, te lubię na przykład. 4 takie. Okej. Co to jest za karta? Bo ja tu słabo widzę. Masz na preview. Nie wiem, czy widzisz, czy nie widzisz. O to mi właśnie Turn chodziło, że inside musisz out. wiedzieć, że idzie, bo jak striggeruje Miracle, to już late. No tak, to zdecydowanie. No, dlatego brainstormy grasz, no kolego. Tak, Szanowni ale się. no nie wiem, ten pakiet według mnie rozwadnia bardzo. To Dobra, jest no tak, to wywalimy to. To jest na bardzo inny deck w wishful takim thinking. razie. Skupmy się na tym, żeby znaleźć stwory, bo mamy ich mało. Zdecydowanie musimy znaleźć stwory po pierwsze. Więc ewentualnie, co jeszcze jest takie stwory, do 12 stworów by się przydało. Co jeszcze No jest? mamy obecnie 8.
Tak, co ale 12 by się rośnie. przydało zdecydowanie. Czy... No dobra, spróbujmy. Pauper. E. Delver chyba nie pasuje do naszego gameplanu. No, w sumie tak i nie. Delver jest zawsze spoko, lata, coś Z robi, mutagenikiem ale i z przydałoby Tamurem się... bije za 10, nie? Może. Tak, czy Nivix Cyclops z Defenderem, który rośnie +3/+0, czy on jest ok? No wydaje mi się, że spoko. Takie 2 by na przykład weszły. On jest za 3? On jest za 3. Dostaje Jeszcze plus by się 3. jeszcze przydałoby się coś albo za 2 mana, Cyklop albo Tribal. przydadzą. Za 2 albo za 1, nie? Więc Albo jakieś... no jest ten stwór, co robi Scry'a za każdym razem, jak rzucasz spell. To jest za 2 many i ona jest gdzieś. Ale ja bym nie chciał w tym deku. Jak już bardziej jakiś Festival Crasher na przykład. No to Festival Crusher w takim razie też można 2 i będziemy mieli po 6 z każdego i mamy 12. Prowess. No to Spoko. właśnie z Prowessem jest ten nasz typu. Swift Spear. Tak, Swift Spear byłaby idealna. Ile mamy kart? Lądy musimy mieć 42 dużo. i no 18 landów myślę, że będzie spoko, nie? 18 landów, no myślę, że zastanawiam się, a czy my już dodaliśmy jakiekolwiek pondery i preordainy? Nie mamy nic. Mamy Manamorphozę, No mamy to- Example, Flingi, Spell Pierce 2, To w takim 4 razie Apostle musimy Flingi. utnijmy, mainowo możemy uciąć 2 apostle może? Ja bym jednego Spell Pierce'a obciął, jak już. Mainowo tak, bo 12 krytów chcemy. Teach by Example bym może uciął jedno, bo bez Jedno czy sama 2? Teach by Example, no to możemy 2 uciąć. Spoko. Teraz tak. Z landów. I 4. Wydaje mi się, że bardziej chcemy pondery czy preordainy? Tyle flingów ci nie trzeba, mówi Holian. Holian. Ty się tam nie znasz na Magicu, uspokój się. Ja tam kiedyś grałem i ty nie umiesz nawet Manamorfozy skastować z zielonej many. Nie, a tak serio to te flingi mi się wydaje, że one są spoko. Ja bym chciał te flingi Spróbujemy grać jako zaraz. taki Spróbujemy alternatywny na- Witkon. Dobra, to tu masz przynajmniej mniej do kupowania. Myślę, że to możesz już kupić po prostu. Masz Dobra, pondery tylko teraz albo tak, mamy preordainy? 18 landów. Czy my chcemy grać na przykład 4 te, co jak wchodzą są tapnięte i pingują za 1? Te dezerty. Tak. Chyba jak najbardziej, nie? Zamiast 2 montainów, 2 wysep. Tak. Zdecydowanie duale są fajne, zwłaszcza, że mamy dużo speli, które kosztują niebieską, czerwoną. Czyli co, 18 landów i do tego jakieś szukanie po ten. Typu Preordainy czy Pondery. No właśnie pytanie do czatu, czy uważacie, że w takim deku jest lepszy ponder czy preordain? To jest pytanie do czatu. Co powinniśmy wrzucić? Bo w sumie z jednej strony nie mamy shuffle efektów, więc ten ponder to jest taki... Pondera z na drugiej pewno strony nie. kopię głębiej i łatwiej jest mieć dobrą startową rękę. Albo Preo, albo... Chyba Preo będą najlepsze. Tylko są Sorcery Speedem są. Ale tak bym zagrał może. Coś takiego. Bo King L'Orealu MTG chyba nie ma mówi petale. sensu. Czy Petale. petale nam synergizują? Nie odpalają Który nam z tych- Fienda, nie odpalają nam Crashera, nie odpalają nam Cyklopa ani drugiego Cyklopa. Cyklopa odpalają, jednego bo odpalają. Prowess robi non-creature spell. Ale nie grałbym petali, jakby to przyspieszy, ale
No Na chyba tyle. łatwiej by było Raids zagrać niż Petale tak naprawdę, jeżeli chcielibyśmy przyspieszyć, No, jest ale dokładnie nadal chyba to samo. Znaczy many nam nie fiksują, rightsy. Dobra, ja bym no, spróbował tak, a potem się będziemy spróbujmy. zastanawiać. Tak jest, Mm, spróbujmy. I trzeba będzie na szybko jeszcze jakiś ten złożyć. To Sideboard, ale to złożymy sobie zakup, spokojnie. zakup tak jak Jo, jest. W dobra. sensie, masz czego ci brakuje, bo... Już zobaczę, czekaj, bo mi się zaczęło całe modo oczywiście. Okej. Ta aplikacja jest wspaniała. Coś, co daje haste, pisze King MTG. Pytanie, czy my jesteśmy w stanie w ogóle zabić, musielibyśmy mieć bardzo dużo many. Nie wydaje mi się, żeśmy byli w stanie wystawić i zabić w tej samej turze, chyba że jest late game. Szczerze mówiąc. Są fajne spele, które dają haste, rzeczywiście, ale tu no, podejrzewam, że może nas nie stać za bardzo. Modo odmówiło współpracy. Ja bym go zrestartował może na szybko i zajął się Spoko. wtedy kupnem tego. Tak, Więc nie tak, wiem, tak. jakieś 5-10 minut przerwy, coś takiego? Dobra, no to w takim razie rzeczywiście robimy 5-10 minut przerwy. To jaką muzyczkę wolicie? Wolicie to bardziej intensywną, czy mniej intensywną? Bo będziecie musieli tego słuchać przez 10 minut, więc musicie wybrać rozsądnie. Okej, wiem, że nie jesteście rozsądni, bo oglądacie nas po pierwsze. Dobra, no to heavy metal, pisze Orion. Dobra, najbliższe co mamy to jest to, więc lecimy z przerwą i dozo za 10 minut. Dobrze, to jesteśmy po przerwie w takim razie i To co? serdecznie. Lecimy z tematem, jak to Tak mówią, jest. czyli tak. Udało nam się zrobić coś takiego. No i teraz tak, Holion był tu chętny, więc możemy go złapać. Spróbujmy na razie bez sideboardu, nad sideboardem się zastanowimy w trakcie grania. Ja jakieś tam przykładowe złożyłem. Według mnie blessingi do 4 na pewno w sideboardzie. Mamy czwartego, tak. Tak, nie to. Dispele jak najbardziej, spell piercy jak najbardziej. Co tam jeszcze możemy? Czy my chcemy grać? Kurde, jakby nie to, że mamy Turnfieldów, to moglibyśmy grać Breath Weapony. Znaczy w sajdzie to już bardziej jednym po stole, jakieś Electric Air czy coś. Myślę, że będzie szybsze po prostu. No, Electricary jest opcją, tak. Nie musisz wyciszać, to i tak jest, żeby sobie pograć i potestować bardziej niż... Moglibyśmy, a nie wiem nawet, czy lawadartów nie powinniśmy grać mainowo jako taki removal, który możemy sobie zagrać z flashbacku. Możemy się nad tym zastanowić, ale też jakby pierwszy lawadar spoko, drugi już nie. To moim zdaniem spokojnie do mulliganu jest. Tak, spokojnie do mulliganu ta ręka E, nie za dużo zrobi. Za to ta mi się podoba całkiem. Tak, to Mamy jest Cyklopa, keep. mamy Kwinda, mamy ten. To jest keep. Zostawiłbym nawet 3 landy I Finda i Flinga out. no, spróbujmy. No dobrze, spróbujemy. Oponent zaczyna. Chociaż ja nie wiem, czy ja bym nie szedł do 2 landów. Z drugiej strony, jakbyśmy nie dobrali kolejnego, to by był dramat. To już kwestia ogrania deku Ale wyjdzie zawsze. teraz ta ręka wygląda bardzo dobrze. Wygląda ok, no. Jeżeli oponent nie ma removalu, co jest możliwe, że ma, niestety. Na razie zobaczyliśmy kartę z Monogreena. Jego removal jest słabszy niż nasz anti-removal. To powinno być ok. No tak. Możemy tutaj zastosować stary jak świat trik, mianowicie udamy, że gramy monoredem i zagramy Finda z drugiego Montaigna.
Możemy wykorzystać ten trik, zwłaszcza, że nie wygląda na to, żebyśmy w jakikolwiek sposób, żeby nam to przeszkadzało. Więc No i co, obawiam się, że chyba wpuszczamy wszystko. Chyba, że chcemy się pokusić nad blokowanie młodego wilka. kurde, no policz, jak No, to ale tam z chyba live'em. nie, chyba bez sensu. Nie, Nie, chyba on ma na tyle jak dużo będziemy mieli dopałek dwóch jakichś. typów, jak będziemy mieli dwóch typów, to będzie 2 razy lepiej. Więc Znaczy, my chcemy go zabić szybciej niż on zabije nas, no. mhm. Wiem, co moglibyśmy grać. Moglibyśmy grać Escape Tunnel, żeby tego Kinfinda robić nieblokowalnym. No tak. Pytanie, czy nas stać na to, jeżeli chodzi o manę? W sensie Nawet mamy nie wiem, 2 kolory, będzie ciężko. jedne, dwie sztuki chyba można grać, wydaje mi się. Martwi mnie ten Eldrazi spawn. No i Escape Tunnel działa tylko na Finda i na 6 stworów w naszym deku. No nie wiem, jest to na pewno bardzo fajna opcja. Może jeden Escape Tunnel taki dla widza. No chyba kompletnie Mogę- bez ataku tutaj, nie? Obawiam się, że atak tutaj nie ma sensu. No, Bo jak zabijemy monogrinowi kreaturę, to mu aktywujemy konterki dodatkowe. Nie chcemy tak, tego robić. tak. Z drugiej strony już to sobie aktywował sam dzięki temu Eldrazi spawnowi. Mhm. Okej, no i teraz blokować pewnie musimy, bo jeżeli teraz nie zablokujemy, to on w swingbacku nas zabije, więc lepiej obniżyć jego kloka, niż chyba próbować go zabijać jednym strzałem, bo nie wygląda na to, żebyśmy mieli taką możliwość w ogóle w tej chwili. I pytanie, czy chcemy zużyć w tej chwili boost, żeby... Użyjemy wtedy obronić mutagenika, swoje żeby stwory? się jego dwóch critów pozbyć. I wtedy nasze No. szanse wygrania w ogóle spadną do zera. Moim zdaniem musimy tu liczyć na jakiegoś, nie wiem, flinga. Stopa. No dobrze, a samym cyklopem nie chcesz blokować? Ale co, wilka, żeby jeden mniej damage'a dostać? A mu da stypa do 2? Pytanie, typ z Undying wchodzi stapowany, tak? Nie. On nie wchodzi stopowany. Wejdzie normalnie. On nie wraca tapped. Wraca po prostu z counterkiem. No to nie, no to rzeczywiście wpuszczaj. No, zwłaszcza, że te 2 spele będą nas kosztowały życie, to ta gra nie wygląda jakoś tak mega ciekawie, jeżeli nie dobierzemy Temura. No, dokładnie. No. Ten Temur musi być dobrany, żeby tu ugrać. Dobry wieczór, szlaki. Dołączył do nas Mateusz. No, Hejka. Temur albo Flink są konieczne. Sam Flink nam nie robi. Wiosny nie czyni, jak to mawiają. 8. Do 16 chyba nie dobije. No my się bijemy o 4, to trzeba zapamiętać. Inaczej nasze karty na ręce są martwe i mamy same landy. Okej, Manamorphose, it's a start. It's a start. I co, chyba zagrywamy od razu, nie? Tak, zagrywamy zdecydowanie. Zieloną dodaj, może nawet 2 zielone, żebyśmy się nie hitowali. Tylko to nam... Okej. Tylko w tym momencie, czekaj, no tak, tylko musimy Znaczy, ją zużyć. ja- Nie, ja no idę- dobra, nie zużyjemy. Ja idę myślą, że albo wygrywamy w tej turze, albo przegrywamy. Jakby on nas w swingbacku i tak zabija, albo nam czyści stół i jesteśmy w stanie zrobić Okej. nic. Dobra, Więc poszedłbym... to tak. niebieska. Nasze życie nie ma sensu. W tym. Okej. No i tak chyba przegrywamy, nie? Co by się nie stało. Znaczy, no możemy blokować w tym momencie tylko i wyłącznie. Więc ja bym przeszedł nawet. Może się wytapuje. Ja się wytapuję. Może nie zblokuje, nie? No, blokuję tym jednym typem.
No i okej, blokuję 2. No, za bardzo nas schludziło. No, Dobra, czy tutaj, tak, na pewno chcemy Blessinga na takiego gracza, żeby jego zielone rzeczy obchodzić. I możemy Spell Pierce'a wyrzucić moim zdaniem. mhm. No i co? No i chyba tyle, nie? No. Nie ma co się rozwadniać, chcemy sprawdzić najpierw core naszego deku, więc zdecydowanie sprawdźmy, czy deck działa w podstawie, a potem dopiero go modyfikujmy. A tutaj ewidentnie nas pokonało odebranie 5 landów, nie? Czy tam 6. No tak, miałeś rację, że może pójście tym landem w dół miałoby sens, chociaż no tak, niestety mieliśmy wybór pomiędzy blokowaniem, a to jest całkiem Dobra, niezła ręka. to jest przyjemna łapa, jesteśmy na play. Pytanie rzeczywiście, czy... O, jak chcemy zagrać na combo, to Judgment ma 2 złożone. No, możemy też spróbować zagrać na combo, tylko wtedy będziemy siedzieć i gapić się, jak Judgment gra. Albo go zabijemy, albo będziemy się gapić pół godziny, jak kręci swoją turę. Albo go zabijemy, albo zostaniemy zabici, no. Tak, to jest... 50-50. Znaczy, no, to jest inny krok trochę niż wstąpi. To jest krok typu my musimy atakować, a on... No i tak, no jest ten... Zastanawiam się, czy to nie był błąd, że nie blokowaliśmy tego Young Wolfa. Właśnie. Generalnie to jest też problem. Pytanie, czy chcemy grać grę w tej chwili... Czy my nie chcemy kiedykolwiek grać gry pasywnej i rzeczywiście blokować i zabijać te stwory? Wątpię, żebyśmy mieli taką opcję w ogóle. No, Bo obecnie mamy czemu 5, czemu 7. 7 obrażeń go nie zabija, więc chyba po prostu zagrywamy Kinfienda i tak, blokujemy tak. Crusherem jedną turę. Zdecydowanie zagrywamy Finda. To nie ma wątpliwości. Teraz by się ten trzeci land przydał. Nie będę ukrywał, że nie. My gramy 4. Może trzeba będzie grać jednak więcej efektów typu Preordain. No i teraz tak, no my chcemy zboostować go. No ja bym go boostował i w tym momencie... Aha, nie zaatakuje. Dalej nasz ginie. Jak to dalej nasz ginie? Po mutageniku? No, Aha, bo tak, jesteśmy 4-4. nie to bez sensu. No, tylko No zostawimy tak. na śmierć i To tyle. nie, jasne. Zapomniałem Okej, no zrobić 4 wymienilibyśmy się damage. z tą misarką, ale No, zapomniałem, że zrobię 4 damage, a nie 2. Znaczy wymienilibyśmy się z emisary i nie zaatakowałby może w tej turze, bo to jest największy oczywiście, żeby problem. Goifem atakował i wilkiem. Ja tu nawet nie mogę zablokować tego wilka, bo stracę Crushera. No tak. A my liczymy na Montaigne stopa, żeby mieć Lethal Crushera w tej turze. No, ma blokerów. Aha, my mamy Temura. No to mamy Montana. Montaigne. Czy to oznacza Little? Nie wiem, ale jest tylko jeden sposób, żeby zobaczyć i sprawdzić. Super. Gramy czerwonym deckiem, Matematyka- jakby nie patrzeć. No, myślę, że Jordan by się przewrócił, jakby to usłyszał, bo on w głowie ma kalkulator za każdym razem, jak atakuje. No ale spoko. Możemy też podtrzymywać negatywne stereotypy o graczach czerwonych deków. To też jest opcja. Świetnie. Zadziałało. To był Little. Widzę, tak mi brakuje, że tego czarnego nie mamy w deku, żeby te tańce strajki grać jakoś rozsądniej.
Ja tak wrzuciłem z głupia friend do tego side'u, ale one nie pasują, jak nie mamy czarnych landów. No, niestety, ale Tak, chyba, tak się przydaje ta karta. no, nie, bez czarnej many to raczej słabo. Manamorfozy nie wystarczą za bardzo. No, więc niestety są do wywalenia te Tainted Strike'i, a szkoda, szkoda. Szkoda. Tutaj jest prosty mulligan. To bym kipnął chyba, chociaż nie, no bo nie mamy co zagrać z tej many i tak. A jak tam w sajdzie, ile masz hydro, ile masz pyro? Po 4. Okej, to jest dobra liczba chyba. Czat ma zadanie myśleć nad side'em jeszcze, bo wywalamy 2 Tainted Strike'i, więc jakieś 2 sloty się zwalniają. No jak na razie te ręce nie zachwycają, idziemy do 4. Uff, no masz, to To już musisz klikniemy. kliknąć. I liczymy, że z pro coś znajdziemy, nie? No i że przeżyje. To też nie jest powiedziane. Bottom. No, bottom. Cyklop na dół, cyklop na dół. Ręka Jak znajdziemy teraz wygląda- Montaigne stopa. To jest to i nie zginiemy, to jest to bardzo dobra ręka, zdecydowanie. To wygrywamy w trzeciej. Mountain, dajesz góra. Stopa. Tak zwana stopa, no. Tak O ile jest. oczywiście oponent Shermowalu nie będzie miał gdzieś po drodze. No, to Jak jest będzie coś, miał, na co, to nic nie na co musimy poradzimy. liczyć. Bardzo dużo chyba jest w tym naszym No zagrywaniu. niestety, no rzeczy. mulligan do 4 zawsze tak wygląda, nie? Zależy czym byś nie grał. Okej, Ludwik No i proponuje, pięknie. że jeszcze może ścianami. No, okej, jedno się spełniło. Teraz tylko i wyłącznie druga część. Oponent bez Szczęście nam remowalu sprzyja. jakoś to pójdzie, nie? No. Okej, bez remowalu na razie. Spoko, bez bloków z naszej strony. Wygląda bardzo obiecująco. Spoko. Stwory tam można rzucać. Zgadza się. Jak najbardziej. Stwory można rzucać. Czy jest coś, co zauważyłeś, że nie chcemy grać w mainie? Na razie nie. Na razie wydaje mi się, że no, Temury zdecydowanie 4, montażerniki jak najbardziej też robią robotę. Dobra, Goif jest tam. Manamorfozy są. Niech se jest ten Goif. No, teraz będzie decyzja, czy chce blokować wszystkim. Jak chce, no to się najwyżej wymieniamy 1 za 1, a mamy stwora w następnej, więc nie jest tak źle. Myślę, że możemy po prostu. My się nie wymienimy, jak zagramy Temura, bo mamy Free Strike'a. No tak. Zabijemy mu wszystko po prostu wtedy. No dobrze, to zabijamy wszystko. Ale bardzo dobra decyzja tu ze strony Holiana, żeby zablokować wszystkim, bo nie robimy Litala. No jak możesz zablokować wszystkim, zablokujesz wszystkim, nie? Teraz pytanie, czy zagrywamy tego montażenika, czy już nie musimy? Musimy, bo inaczej tracimy Finda. Okej. No tak, to dlatego chciałem, żebyś to policzył za mnie, bo ja tu nie widzę za bardzo. I zostawimy go na jakichś 4 życiach, więc powinno być ok w Mhm. najbliższym czasie. O, landa nie dograłem, no już przeklikane. No to
Trudno. I tak mamy nadzieję nie dobrać randa raczej. To by było idealnie, jakby się udało. No, tu Holian się odbudowuje. Nie jest aż tak łatwo. Nie ma łatwych gier. No tak, jest jeszcze Rancor, który nas boli. Okej. No to pytanie, którego wolimy? Festiwal Crashera chyba? Bo ma 3 z tyłu. Jakby to na mnie nie robi dużej różnicy. No i tak potrzebujemy znaleźć jakby jakikolwiek spell. Pytanie, czy Holian chcesz zwykle nie blokować- może atakować. Nie może? Nie wiem, ten Quirion. No to go zabijemy. Znaczy ja się chętnie wymienię z Quirionem. Tak? No to wymieniamy się, no. No chyba tak. Bo on i tak zawsze Nie. nim może zablokować, nie? Jasne. Tak, no może go sobie untapnąć, więc jest niebezpieczny. Dobra, czat. Wy myślicie, co by tu zmienić, bo po tej grze musimy odpalić ligę. Więc No taki jest plan, myślcie, żeby ligę odpalić. myślcie, co tu nie działa, co trzeba poprawić i 2 karty do side'a, proszę. A Ludwik, ty możesz, jak chcesz, żebyśmy grali na ściany, to już musisz snajpować. No i pizdę. co? No i wygrane. No i pięknie. Protka na Płacę 2 zielony. życia, płacę 1 many, okej. No i idealnie. GG. Ja Weather the Stormów, to nie stać go na nie. A jakby miał, to też by mu nic nie dały. No i pięknie. Dziękujemy Holian za rozgrywkę. Była to Dzięki. ciężka gra, ale się udało. Nie no, my idziemy grać teraz na ligę, więc nie Tak, będziemy no teraz grać idziemy na grać, Szpana. więc teraz tak, te Tainted Strike'i wypadają. Ludwik jest w lidze. Sorka. No to dobrze, nie wysnajpij nas, bardzo dobrze. No. 2 karty do side'a. Co jeszcze nas boli? Ja To bym co? fliga jednego Nie mamy odciął. mass removalu. Te Electric Carry 2? Możemy. Co nas boli? Bolą nas szybkie combo. Nie mamy żadnego removalu my sami. Mamy 2 Czy- miejsca. Możemy lawadarty do maina wrzucić. Po prostu. Albo lawadarty, albo bolty po prostu. Żeby. Tylko lawadarty Okej. 2 razy odpalają nam tych. No dobra, wrzućmy 2 lawadarty do maina. No i mamy coś jakakolwiek takiego. interakcja. I ma chyba do kipnięcia coś takiego. Mhm. Nie wiem, czy coś tu chcemy No. zmieniać. Na co przegrywamy? No na ciężko jest, nie mamy żadnego praktycznie side'a na glideki. Ale one w sumie też nie mają nic na nas, więc pytanie, kto będzie szybszy. Na gli tak naprawdę. Pewnie zabijamy w trzeciej. Taki byłby No. plan przynajmniej. Ale też oni mają dużo tych tokenów, które są bezkolorowe. Tak, na jakieś wróżki, no to Electricer i Lawadarty, na Kuldotę po prostu przegrywamy. Na kulę to Na- przegrywamy? Jesteśmy wolniejsi, Na ale jak mamy... Na Affinity Dwa mutageniki? możemy. Mamy rzeczy, które walą 1 w Clarka, więc jest ok. Myślę, że ten deck jest spoko. Czyli co, ktoś jakieś pomysły do zmiany? Jak nie, no to napierdalamy się. Dobra, ligowcami. drużyna, mamy jeszcze 10 sekund na to, żeby wnieść jakąś zmianę rzeczywiście. Chciałeś tego jednego ląda, tam, Escape tak. Tunnela jednego. Zamiast wyspy dam escape. No, bo wyspa tak naprawdę nam jest... No Ludwik Nie, pyta, tak. czy bolty. No
Kurde, te bolty kuszą bardzo. 2 lawadarty wrzuciliśmy. Zobaczymy jak się zagra, jak nie będzie Holian pasować. pyta, czy nie lepszy end zamiast End? Electricery. No chyba Electricery jest lepsze, ponieważ chcemy swingback zrobić na Kuldotę, przeżyć i zrobić swingback, a tak to po prostu zginiemy, więc Electricery moim zdaniem jest szansą na to, żeby przeżyć i z zaskoczenia zabić, a tak bezpośrednio w ataku to raczej Kuldoty nie zabijemy. No, ogólnie gramy zawsze Electricery zamiast endów, bo pomagają lepiej na bushwalkerowe tury. Okej, Simian Spirit Guide. No, gdybyśmy mieli grać Simiana, to byśmy grali Raids zamiast tego, albo jakiekolwiek inne instanty raczej. Bo no, kurde, no, znaczy fajnie, ale Simian tylko robi różnicę, jeżeli go rzucamy w pierwszej. No, możemy pójść tak bardzo Można by ten deck przyspieszyć. Jordan Way w sumie, no ale jak gramy Simiana, to w sumie możemy zagrać tego Lotus Petala już tak naprawdę, bo on nam daje niebieską w razie czego. Znaczy, Lotus Petal nam fiksuje manę i możemy zagrać te nasze dwukolorowe stwory, nie? Także na razie ani razu nie zabiliśmy Fling z dużego stwora, ale... Ani razu nie zagraliśmy tego cyklopa nawet, bo zawsze nam ten film dochodził. No, nie zobaczyliśmy też Teach by Example, więc... No dobra, podmieniłeś, to co? To jest deck. No to chodźmy Ligo, zobaczmy nasze 5-0. O, Ivernop tam się pojawił w topowych graczach. Widać, że... Z plusów na tyle szybki jest ten deck, że skończymy przed 24, mam nadzieję. No, to jest plus tego Bru, że jest szybkie. Teraz zobaczymy, czemu ludzie nie grają tego cyklopa. No na razie nie graliśmy go dlatego, że nic nam nie dawał. Fajna ręka. Wolna, ale jak nam się uda, mam nadzieję, że będziemy mieli wolnego oponenta, więc myślę, że nie mamy nic lepszego. No i co, i Escape Tunnel zagrywamy w pierwszej, nie? No oponent jest typowo wolnym deckiem. Tak, typowy wolny deck na szczęście pozwoli nam się rozkręcić. Tak, no mamy jeszcze małą szansę, że jest to Madness, który jest trochę wolniejszy, ale w innym wypadku... Madness jest dla nas gorszy, bo się leczy. Niby tak, z drugiej strony nas nie zabije tak szybko. My tu giniemy, zanim coś zrobimy chyba. Nie, ja myślę, że do 3 dożyjemy spokojnie, do 4. Więc zdążymy wystawić stwora. Duala wystawiamy, tak. No niestety. Żałuję, że skakowałem w pierwszej turze do tego Escape Tunnela. No tak. To zdecydowanie była słaba opcja, bo to była nasza jedyna opcja na wygraną, tak szczerze mówiąc. Nie, no tego cyklopa zawsze możemy poświęcić, nie? W 5. turze. No tak, ale wiesz, mała szansa, że nam się uda. No, przy tylu landach skrakowanie tego Escape Tunnela to nie był dobry pomysł. No dobra, wystawiamy coś. Wystawiamy sobie cyklopa, mamy nadzieję, że oponent nie ma remowalu, jak ma to jakiś chujowy, niezbyt przyjemny. Tak, no to teraz pytanie, czy ty nie chciałeś się ratować? Nie, bo jakby on go i tak dobije, a my nie strzelimy z niego. Imo nie ma sensu. Następnie wystawimy kolejnego i tego będziemy ratować, jak będzie taka potrzeba. Czy chcemy w następnej najpierw zagrać? Nie chcemy zagrać Preordaina, nie zależy nam na tym chyba, nie? Nie, chyba na tyle. Wolimy mieć tego cyklopa w stole, żeby dostał tego boosta. Okej, oponent na razie jest powolny, ale ma 4 karty na ręce. Świetny top deck. Bardzo przyjemny, zgadza się.
I do przepychania To- obrażeń, i do jakby trzymania. Tak, do ratowania typa jest piękny, naprawdę. Jeszcze teraz poproszę flinga stopa. Okej, no i Dobrze. teraz pytanie, jak go ratujemy? Czy my chcemy to robić, no chyba blessingiem, chociaż blessing nam da to, że będziemy mogli swingnąć w oponenta. Dobra, Ja bym mutagen, mutagenika zagrał. no, chyba tak. Blessing jest nam potrzebny do tego, żeby wjechać w oponenta kiedykolwiek, więc... A nuż wygrać. Być może, nie? Przypadkiem. Może przypadkiem. No jest No, to robi się Charge coraz... Lightning od razu pójdzie. Coś tak Tak, czuję. robi się to coraz cięższe. No dobra, no i niestety oponent nam bije po życiu w tym momencie, kiedy ratujemy swojego stwora, więc jest to najgorszy aspekt naszego deka przeciwko czerwonemu jest taki, że sami mamy 7 kart, którymi się hitujemy za 2. Sami się Więc bijemy, no. Zdecydowanie pomagamy naszemu oponentowi w jego planie. Nie dość, że pozbywamy się karty, to jeszcze tak naprawdę to nie ma różnicy, czy on by walnął w nas, czy w tego stwora. Więc no jedyna różnica jest taka, że mamy blokera, no i on teraz nie zaatakuje. No i lecimy preordain, no i próbujemy zrobić cokolwiek. Scry 2. No, Zdecydowanie bottom. obie wolałbym na dole. Tak. Kolega Bardzo dobry Crusher. preordain. No, jest to karta. Myślę, że możemy zagrać. Czy nie chcemy Zbliża najpierw nas zaatakować kiedyś. cyklopem? Ja bym nie atakował, bo wolimy chyba przeżyć, a op ma tyle kart, że jest w stanie nas zabić na swingbacku. On raczej nigdy nie zablokuje. Ty byś nie blokował, jakby cię atakował Z 3 kartami na ręce nie. Raczej liczyłbym, że na tyle Zdecydowanie za mało na Jordana zagrałeś w tych Katowicach. Zdecydowanie. Na Jordana bym blokował, ale myślę jak oponent. Oponent nie będzie liczył na to, że my wygrywamy w tej turze. Raczej nigdy. Więc... A mógłby się pomylić. No dobrze, zużywa manę, nie robi rzeczy. Znalazł jajko. To Spoko, są jajko w dobre jajko to wiadomości. jest... Jajko w jajko jest super. Jeszcze jedno Może- jajko, tak by the way. Super, więcej jajek. Jakby niech się kręci do końca świata. Jest genialnie. Karta, której nie rzuci. Easy peasy. Tylko teraz my musimy znaleźć coś dobrego. Niestety zgubiliśmy nasze escape tunnele i blessingi, dlatego Lawa Dart jest bardzo dobry. No Pozbywamy dobrze, się tylko on dalej ma blokera. blokerów. No czekaj, pozbywamy się jednego blokera w tym momencie. No i pytanie, czy on zablokuje oboma? I mu No to zawsze wtedy- blokujesz oboma. Ale traci obu typów wtedy. No i próbujemy, w następnej nas nie zaatakuje. Ile ma kart na ręce? 2. No to bijemy na pewno w tego typa, atakujemy, no i chyba No i patrzymy, co się stanie. No jest jakaś opcja, no. patrzymy, co się stanie. No, my nie tracimy, on traci. Niestety ma bardzo dużo many i zdrowuje kolejne karty, no ale coś musimy robić. Do tego mu nie możemy odmówić, że będzie drawował sobie kartę. Tak. No i blokuje, jego typy giną, tak? Nie musimy nic robić. Zastanawiam się, czy Mana Morphos w jakiegoś Double Strike'a nam nie wygrywa gierki w tej turze. No liczenie Musimy na to, akurat że dociągniemy tylko to Temura dobrać. akurat. Wydaje mi się, że chyba mamy większą szansę wygrać, jeżeli zobaczymy. Stopa możemy zobaczyć dużo, nie wiem, właśnie preordainy, jakieś takie rzeczy. On musi sobie w tej turze zużywa dużo many. Nie no, można po prostu zabić, jakby miał 3 bolty na łapie, nie?
No jasne, może. Zawsze. Zawsze ma taką opcję. Epicure. No, my go zabijemy na powrocie No z flashbacka, więc zabijemy. on akurat jest dla nas niczym. No to jest już gorsza karta, ale no musimy liczyć na to, że mamy jakiegoś spoko, nie chcę blokerów, jasne. Nam w to graj. Też mi się wydaje, że oponent dobrze, znaczy źle zagrał. Z drugiej No strony teraz musi tak. nas zabić w końcu. Musimy chyba No przeładować już monomorfozę. tak, musimy liczyć na top decki teraz niestety. Coś fajnego dobierzemy. No Temur by nam zdecydowanie pomógł. Preordain jeszcze lepszy. W Temura najlepiej. Cyklop. No nie jest to karta, która nas ratuje. Więc po prostu chyba go zagramy w stół. Dogramy landa. Zagramy go. Atak tymi dwoma kolegami. Czekaj. Czy ty nie chcesz najpierw zabić Picura z flashbacka? Szczerze mógłbym, no ale tego zmuszam tak naprawdę do... Dobra, to zrobimy tak. Atakuję go i teraz strzelę w Epicura. Nie wiem, czy nie wolałbym tego trzymać tak, żebym to mógł wykorzystać w pełni. Jakby do ataku. Z drugiej Ale strony robimy mu damage. tak Rzuciliśmy i tak wbijamy spele, cztery obrażenia, no. robimy mu pewny damage, więc no jest to zawsze Jakby- coś. Nie? Wydaje mi się, że tego typu dekami nie możemy grać pod wciskanie damage'a overtime, tylko trzeba wcisnąć cały damage w jednej turze No, najlepiej. jeżeli nie zginiemy, to mamy bardzo dużą szansę na to, żeby go zabić jednak w tej chwili. Okej. Zależy jak będzie z atakami u niego. Jak znajdzie błąd jakiegokolwiek, to przegrywamy. Vigilance i tak zaatakuje. Okej, Bushwalkerem. to Chyba nas jest zabija. GG. To jest GG. Dobra. Dobra, no to wchodzą Hydro. Wchodzą Hydry, oczach wchodzą go pisze Holian. Electricary. No. Po oczach bu. Po oczach. Tak. Opcją dwa Electricary. fiendy. Teach by example jest na pewno do obcięcia. Flingi są do obcięcia. No. I może jeden z tych cyklopów, jak obcinamy flingi. Nawet dwa takie bym obciął, zostawił flinga. O, No. coś takiego. No. Myślę, że tak można zagrać. Zdecydowanie Spell Pierce na jego tam jakieś rzucanie jajek albo coś. No ale tylko w early game to działa. To tak bym wywalił jeszcze. Tak, jesteśmy na playu. Mamy landy. No myślę, że lepszej ręki nie będziemy mieli. Myślę, że nie ma co liczyć. Tym mamy razem sporo proszę findów. nie krakuj tego escape tunnela. Nie. Ja go skrakowałem jakby trochę z myślą, że to będzie nasz trzeci land, a nie chcę go w trzeciej turze krakować, nie? No tak. No i klok się zaczyna. Jesteśmy na 19. Jakby wydaje mi się, że tutaj większym krokiem jesteśmy jednak my niż Kuldota, tylko oponent musi nie mieć remowalu, nie? Tak. Okej. Mamy dużo stworów, które mają szansę. Trzeci stwór już ma szansę przeżyć. Będziemy je wystawiać do skutku. Więc no, oponent niestety ten removal będzie miał pewnie zazwyczaj. Nie, no na pewno ma drugiego landa. Jak ma drugiego landa, to będzie chciał pewnie Lakeja zagrać. No właśnie. No to blokujemy. Jednego zablokujemy i on wbije jeden damage. Czy jak jak dobierzemy Montaigne, to mamy Lethal. O! Czy my mamy Lethal? Mamy. Piękny umysł. Burka wyliczył Lethal. On teraz Fire Blastem nam w kill Fienda.
No, jest to opcja. No niestety. Gratulacje. Gratulacje. I teraz jesteśmy na... Czy to nam coś zmienia? Okej, to było szybkie. Chciałem się Z zastanowić. Lessingiem, ale to była bardzo szybka zastanowienka. Ta ręka nie robi za dużo. W sensie w drugiej możemy... Okej, ta ręka To jest robi bardzo więcej. ciekawa mapa i bardzo mi się podoba. Chociaż wydaje się No. być bardzo, bardzo Tak, taka... jest klanki, ale może wygrać nam grę, więc myślę, że I- kipujemy. Co, Pytanie, co Blessinga nam... jednego. A nie boosta? Blessing jest chyba lepszy. Może być. Wydaje mi się, że jak Znaczy, już będziemy mieli stwora, to musimy go obronić. Znaczy mamy oczywiście hydro do bronienia, ale będziemy musieli je używać raczej na spowalnianie oponenta. Okej, to jest... Czekaj, czy ty... czy nie chciałeś zagrać Islanda, żeby mu szybko Tomb Raidera zabić? Może i chciałem, ale tak to będziemy w następnej turze na 2 Blue Elemental Blasty. Tak, ale będziemy Różnica mieli 2 dwa życia tak life'a. naprawdę. Będziemy mieli 2 life'a mniej. Tu moglibyśmy skontrować Synta na przykład albo coś. No moglibyśmy. Ale nie wiem, czy syn to jest coś, co chcesz kontrolować. Znaczy, no, jeżeli Jestem nasza zdania, że łapa wolisz jest tak kontrolować bardzo coś, co long term. wyjdzie z synta, niż z samego synta. Znaczy, no, według mnie straciliśmy 2 life'a na tym zagraniu, bo teraz chcemy i tak chyba pozbyć się tego typa. No, ale zobaczymy. No zobaczymy. Ja bym tego Finda zagrał, ale jak będziemy mieli manę na Apostola. Bo wcześniej to nie ma sensu, albo na jakąkolwiek protekcję. Okej. Tu pojawiło się pytanie od Hakamaty. Radomir, czym grasz na co dzień, co jest twoim pet deckiem, ewentualnie jakie masz komforty? A więc ja na co dzień gram, no ostatnie kilka lat najwięcej grałem na pewno Mono Black Sacrifice, zwany arystokratami. I w tym momencie no, jest to deck, który istnieje już w tej chwili w 4., o ile nie w 5. iteracji. Zdecydowanie wolałem go na samym początku, bo wtedy meta była idealna po prostu dla Mono Black Aristocrats ze względu na to, że dominującym deckiem były UB wróżki, które miały na ten deck fatalnie i ogólnie mało decków miało dobrze na Mono Blacka wtedy, więc w mecie po prostu szedł przez tę metę, szczerze mówiąc, jak przecinak. Potem robił się coraz gorszy. Pierwszym chyba momentem, kiedy dostał hita, był właśnie Synthesizer, który spowodował, że zarówno czerwone, jak i jakieś brązowe deki mają dużo draw, więc miały też dużo removalu i mogły grać long term game. I to było no, bardzo nieprzyjemne po prostu. Więc nagle się okazało, że deck jest słabszy, no i potem zaczynał dostawać nowe zabawki, znowu robiłem nową iterację i tak po prostu się bawimy. Meta ucieka, ja ją gonię, meta ucieka, ja ją gonię. No w tej chwili jest, powiedzmy, że da się tym grać, znowu dzięki 2-manowemu edyktowi na nogach, który ostatnio wyszedł. Jest to bardzo dobra karta, którą można zdecydowanie zaskoczyć przeciwnika. Ale nadal są takie momenty, kiedy no, nie za bardzo mi się podoba to granie, więc też odchodzę w kierunku innych deków, którymi gra mi się komfortowo. No i na miejscu 2. i 3. są wróżki, no i Altar Tron. Ale Dobra, do ci altara tak już... przerwę. Czy my w tej turze zagrywamy Fienda? Mamy Cyklopa w razie czego. Jak dobierzemy landę i tak właśnie dogramy Cyklopa. No, ja bym... No pytanie... Nie ma... Op ma 2 karty na ręce, zaraz skrakuje Synta pewnie. Pewnie tak. Więc w razie czego, jak będzie miał spalanie, no to będzie miał dodatkowy target w postaci naszego Finda, no ale liczymy na to, że dobierzemy stopa. Nie wiem, czy jesteśmy... Nie wiem, czy w tej grze możemy sobie pozwolić na opóźnianie czegokolwiek. Teraz mi się wydaje, że trzeba zagrać po prostu tego Synta No, i tyle. trzeba niestety zagrać, to jest bardzo smutne, pewnie go stracimy, ale musimy liczyć na szczęście, jeżeli mamy wygrać, na to, że... Jak oponent ma, to ma. No.
Tutaj Tak. niestety No nie niestety przeskoczymy. jest niska szansa na to, że ten film przeżyje. No Zerowa. to zawsze jest 4 damage, które poszły w niego, a nie w nas. Tak. Mając 13 life'a, no nie możemy sobie pozwolić na to, żeby oponent zdrowuje kartę, stopa. Nie. Tak całą grę grasz do tyłu. No, Jak tak, do tyłu niestety. chodzi? My do przodu gramy. Zagrywamy zaklęcia. Okej. Jest to kolejny typ. Jest to na Cykla. szczęście typ, który ma szerokie plecy, więc Mam pomaga nadzieję, nam że nie bardziej. będzie boltowany w tej kolejce. No i O, no nie udało się. nie był zboltowany. Nie był zboltowany, był zblastowany, więc technicznie twoje życzenie się spełniło. Bolt by go nie zabił chyba, bo ma 4 w plecach. Tak. No. Więc zasada dobry stwór przeżywa Bolta. No tak, dobraliśmy Lenda, ale tego nie mogliśmy przewidzieć, więc rzeczywiście domaguje się, że opóźnianie o jedną. No teraz mamy bardzo małe szanse na przeżycie. Opóźnianie No, o jedną, musi nie bo mieć nawet bolta. Blessing bije po nas, więc Blessinga już nie rzucimy, chyba że z Manamorphosa. Nie no, rzucimy. Jakby do jednego możemy spaść, nie? Ale to niestety już. Mhm. No dobrze, Nie w zaczęliśmy tej grze. słabo, ale wiedzieliśmy, że Kuldota jest naszym ciężkim matchupem i tak było to 1-2. 1-2 i w tej trzeciej daleko dużo nie zabrakło. Realnie jakbyśmy szybciej dobrali trzeciego landa albo drugiego, to byłoby ok. Mogliśmy opóźniać, ale nie wiem szczerze mówiąc, czy by to pomogło. Przeżyłby jeden stwór, rzucilibyśmy Blessinga, stracilibyśmy 2 life. No jest to takie 50-50. Teraz proszę trafić nam na, nie wiem, ściany. Okej. Nie, niestety, ale to nie, Ludwik gra w innej lidze podobno. Ręka typu wolna, ale chyba kipujemy. Ale tak, myślę, że jak najbardziej. Mamy Finda, mamy superkonduktora i manamorfozę. Tak, więc mamy Manamorphosa, więc może jakoś to pójdzie. tak, myślę, że nie ma co liczyć. No i tak na szybszych przeciwników mamy słabo, więc musimy liczyć na to, że ten wolny deck nadal ma ręce i nogi. No w innym wypadku gralibyśmy jakimś Jordanem albo innym szybkim zabijaku. My liczymy na to, że Jezus Maria. O, szlak! Co to za karta? Zapowiada To nie się będzie wolny fenomenalnie. deck. Uwaga, to nie będzie wolny deck. Gramy Mirrora, tylko że mono czerwonego. Więc Tak jest. Jesteśmy my wolniejsi. możemy. Tak, co oznacza, że możemy bardzo zginąć. Ponieważ on może nas zabić już w tej turze. Mała szansa, ale może. Jakby jak najbardziej. Moim tak na oko bije za 16 oponent, coś takiego. Maksymalnie. A jak ma tylko jednego landa, to bije w ogóle za 6. No to tak. Okej, my bijemy za więcej. Jeżeli nam się uda zaatakować, to No zobaczymy, co tam no, oponent ugotuje. oponencie nie miej landa i nie miej boltów. Zdecydowanie. Chociaż bolty, Nie no, bolty nie bolą. ratujemy sobie stwora. Bolty aż tak nie bolą. Nawet jakbym miał wymienić stwora za jego stwora, to my jesteśmy w lepszej pozycji z naszym cyklopem następnej. No tak, Jak on będzie cyklop też atakował, jest. to zawsze blokujemy chyba. Raczej tak. No i wsadzamy cyklopa. Okej. I co, wymieniamy się po prostu chyba, nie? Wymieniamy się i wsadzamy cyklopa? No myślę, że tak. On możliwe, że nie wsadzi następnego stwora. Tylko czekaj, czy my w tej chwili mamy power, żeby go zabić? No będziemy mieli, jak zagram spela No, dobrze. po blokach. Okej. Upewniałem się, że nie jest Teraz stracony on zagra stwora. swojego i jesteśmy w dupie.
No to musimy zagrać wtedy swojego, no. To nam nic nie da, Nadal. On bo traci... ma double strike'a. Aha. No to tracimy swojego, ale pobiegliśmy damage'u. Mamy teraz superkonduktora w stół. Mhm. On On ma ma dwie nadal karty. jednego landa. My mamy dużego blokera z dużymi plecami. Tak, superkonduktor jest. Chyba Znaczy, tak, okej, bo on nie ma dużych pleców. nie mamy na to trzymać mana, a w następnym turze będziemy mieli Crushera i Manamorfoza, jakbyśmy chcieli. Okej. Pomylili mi się cyklopii. Ten niestety nie ma dużych pleców, no ale trudno. Ale I blokuje oponent równie ma dobrze. kart. No już trzeciego Assault Proba chyba nie będzie miał. No, mutagenika Ile można też mieć tych pewnie. Assault Strobów? No my będziemy mieli 5-5, więc zdecydowanie jesteśmy do przodu. Oponent jeszcze nie dobrał lenda, więc jest to najlepszy scenariusz, jaki mógł się wydarzyć dla nas. Okej, Ludrox leci ścianami po pucharek. My nie. My lecimy po nie zróbmy 0,5. To jest Nie, myślę, że nasze... taki 3-2 jest w zasięgu. Ten deck nie jest zły. Right of play. Right. Dobra. Okej. Ma trzymany. Musi je użyć w swoim main phase, Tak, więc jak to będzie jest bardzo atakował, to dobre mamy dla nas. pełną wiedzę na temat Tak, tego, no co poza oponent mutagenikami zrobi. mamy pełną wiedzę. Ja mu Temu. Battle Rage. No dobrze. To gorzej. No i na pewno Teraz- musimy blokować. I teraz musimy No, blokować. pytanie, czy musimy mutageniki. blokować? Nasz blok nam daje 2 życia. Jak on ma mutageniki, to i jeżeli tak damy- przegrywamy. Okej, dobra, ile w tej chwili on ma w ataku? 10 bije. Mamy 12 życia. To mutagenik nas zabije, jeżeli go, ale rzucamy. Mamy z Manamorphozę Manamorphose. po No to. dobra, to w takim I razie nie mo bez blokujemy. Jak bloku. ma mutagenika bez bloku. Jak mamy mutagenika, i tak giniemy, bo nas bije wtedy Tak. za 18. Tak. Musimy zrobić. No i czy to jest swingback, który nas. Na pewno Manamorphose. Możemy wszystko w mainie 5. rzucić. 6. Więc rzućmy Manamorphose. Pamiętaj, żeby dodać sobie zieloną z Manamorphose'a. 6, ponieważ 12, inaczej- 18. Zabijamy go. Tak, zielona z Manamorphose'a, bo inaczej sami zginiemy. Tak jest. Zielona, czerwona pewnie z jakimś wyjściem. Tak, bo manę musimy i tak zostawić. O, no i pięknie. Zaatakujemy teraz. Bardzo piękna wojna. Rzeczywiście miałeś rację, licząc na to, że zabijemy go w swingbacku. No jakby to była nasza jedyna opcja, nie? Tutaj. Znaczy, gdyby miał mutagenika, to by się nie zastanawiał w ogóle, więc to, że oponent tak długo czekał, to oznacza, że właśnie miał zagwozdkę. I za 30 w oponenta w jednej turze. No i teraz na szczęście my mamy, tak, on Bebe. niestety też ma pewnie, on ma pyro z drugiej strony, no ale teraz tak, czy my chcemy trzymać Apostle's Blessingi? Chyba nie mają sensu. Nie. Jakieś by example bym obciął? Dispele, Spellpierce jak najbardziej mają sens. Czy Dispele, Spellpierce mają sens? My tu i tak będziemy walczyć No na tak, ilość chcemy- many w większości opcji. Możemy Flinga jednego obciąć, albo drugiego Teacha.
i dorzucić Spellpierce'a na pewno możemy. O. Czy dispele mają sens? Chyba za mało targetów mimo. No dobrze, to spróbujmy. Rozpoczęcie Lava od Dart ewentualnie mogliśmy obciąć. untapniętego Islanda jest dobre, ale niestety nie mamy niczego innego oprócz landów i Nie. chyba To jest to tragiczna definicyjnie ręka. mulligan. To jest lepsza ręka, niestety nie mamy niebieskiej many. Tak bym to chyba kipnął. No mamy stwora, mamy, no jasne, jesteśmy monoczerwony, trochę wolniejszym monoczerwonym dekiem po prostu. Chyba, że chcemy mulliganować jeszcze, żeby znaleźć i Blanda, i tego, i Beba. Chyba nie możemy sobie pozwolić, niestety. No dobra, i co? I Cyklopa na dół? Cyklop jest najmniej obiecującym w tej chwili ze wszystkich. Zwłaszcza, że on może wsadzać na nas pyro, więc... Czy Flinga wywalamy? Albo pompkę? Okej, no to... Bo Flindem na pewno będziemy blokować. I potem pytanie, czy dobierzemy niebieską na Cyklopa. Mhm. Chyba Turna bym wywalił, no. On jest jakby... Flinga, dobra. Fling, bo Fling działa tylko jak zagramy Cyklopa. A nie wiemy, czy zagramy tego Cyklopa. No to z Fiendem też jest dobry. Dobra, wywalamy Cyklopa, okej. Jest, podjąłem decyzję, bo tu... Dobra, oponent Znaczy, w no- pierwszej turze robi nic. Plus dla nas. Plus dla nas bardzo duży. Oponent nie ma tak szybkiego startu jak ostatnio. Okej, jest to blisko jordanowego deku. My mamy bardzo... Jeżeli oponent nie ma Temura, to mamy bardzo dobrą rękę. Strobe jest na Sorcerer Speedzie. Chyba, że spodziewał się, że wrzucimy Hydro, więc wrzucił może tylko postside ma te artefaktyczne stwory. Kurde, no Lava Dart jest dobrą opcją tu. No, byłby okej, tylko trzeba go mieć, nie? Moonwalker Jakby wrócił człowiek się wiedział, zdziwił, że co z tym... oponent dobierze Solitera, to by kipnął tego Lava Darta na startowej. Tak, teraz O, cześć Jędrzej. Mianowicie z Turbo Inicjatywą stało się to, że była złą... Okej, no i teraz niestety przegrywamy chyba. tak, zawsze nas Jesteśmy zabija. w stanie, Nie, czekaj, nie zabija jesteśmy w nas stanie zawsze. zblokować. Nie, Jesteśmy zawsze w nas stanie, zabija. jak zblokujemy, rzucimy mutagenika. Mutagenik nas- wychodzi na 0. No tak, oszczędzamy 2, zostawiamy. Dobra, nie ma co tego przeciągać. Oponent chyba umie liczyć do 22. Dobra, to teraz tak. Coś jeszcze. Tyle bym chyba No nie, zostawił. Electricary nie ma sensu chyba na tego jednego stwora, nie? Chyba nie. No, liczymy na lepsze droły po prostu niż ostatnio. Jędrzej, stało się to, że zbudowaliśmy 3 wersje tego deku Zawsze i wszystkie zabijam 3 były Malanda, no. dramatycznie złe. Tak. Więc Nie zaczęliśmy robiły. budować wokół Cyklopa tego, co wybucha po śmierci za energię. To jest ręka, która jest wolna, ale jeżeli Kipnięcia ze oponent... Spellpierce'em chyba. Myślę, że do kipnięcia. Jest ponderek, Jesteśmy na znaczy play. preordain. Jesteśmy na play. Oponent kipnął ile? 7? Tak jest. To źle. Zdecydowanie mogło być lepiej. Staraliśmy się bardzo sprawić, żeby ten deck działał, ale po wszelkich testach, próbach i przemyśleniach doszliśmy do wniosku, że no nie chce działać zbytnio. No jakbyśmy próbowali, to nie chce.
Preo. Montaigne O. niestety na bottom, więc dobrze odsyciło. Tak jest. Czym teraz nas zszokuje oponent? To jest pytanie. I czy my będziemy w stanie wystawić stwora, czy będziemy siedzieć z tym Pelpirsem? To jest kolejne Jak pytanie. wystawi swojego stwora, to my chyba... Nie, możemy wystawić Cyklopa. Powinien wyblokować. Prawdopodobnie, cokolwiek by tutaj... No nie, teraz nie możemy, bo jak wrzuci Temura, to giniemy tak czy inaczej. Więc To może wystawimy Fienda. tak, wystawimy, to jest bardzo dobry. To jest bardzo dobry top deck. I trzymamy tego Zdecydowanie. Piersika na łapce. Tak jest. To jest mega top deck dla nas. No, jest w stanie jeszcze zapłacić za tego Spellpierce'a w zależności od tego, co ma na łapie, ale no, liczmy na to, że nie ma aż takiego szczęścia, żeby mieć 2 rajty na przykład. Albo Landa i Wrighta, nie? No, Też by wystarczał. Landa ma. w sumie. Landa ma. Wrighta też będzie pewnie Tylko- będzie miał. Chociaż nie ma, bo zagrałby Solitera w pierwszej, chyba że dobrał. Trzeba No. dwa drawy dobrać Rice'y. Oponent się zastanawia przed atakiem, co jest dla nas dobre. A czemu Bardzo oponent dobre. ma 18 powiedziałbym. życia? Jak do tego doszło? A, bo ja go pingnąłem za 2, więc nie zabija nas z samego życia. Okej. Cykl fajny, bez reanimacji, ale za to z flingiem. Mhm. No i co? I No to chyba dobrze, to jest musimy karta, gdzie... puścić, nie? Tak, no musimy. Po prostu zablokujemy Fiendem i tyle. No, tak, blokujemy. On ma, czyli co, blokujemy i giniemy, bo on ma double strike'a, tak? Tak jest. A jak dorzuci jakieś trampki albo cokolwiek, no to już rzucimy Spellpierce'a. Mhm. Czy może dorzucić... Aha, mutagenik jest na 0, bo też kosztuje życie. No niestety oponent ma dość dużo landów jak na nasze Spellpierce. Dorzucamy landa, więc jesteśmy w stanie nadal tego Spellpierce'a trzymać w odwodzie. Nie no więc jak? jest to ok. On się tapuje, musimy go saknąć po Tak. landa, po manę. Aha, on nie daje. O kurde. No, Land więc nie ja nie wiem, daje. czy my nie chcemy po prostu Cyklopa zagrać i liczyć, że oponent nas nie zabija jednak. No to na pewno chcemy Cyklopa zagrać, bo inaczej to jest losing game tak czy inaczej. No. Jesteśmy tym wolniejszym niestety Mhm. fieldem. Co do wysajdowania wszystkich nieczerwonych kreatur, to znaczy wszystkich czerwonych kreatur, to niestety chyba nie działa. O. Chyba niestety nie działa w takich przypadkach jak tutaj. Oponent ma jeszcze dużo kart na łapie, niestety. No ma. Obawiam się, że to może być dla nas My koniec. mamy na szczęście też, tutaj. tak, mamy dużo stworów. Tego spokojnie możemy tego lenda Saknąć, niestety no i tak. dostajemy teraz na powrocie też pewnie z Lavadarta. No, ten jeden damage to on nic nie zmieni raczej. Nawet 2 Mhm. damage mało co zmieni. Ancestral Anger. To daje trample. No i co, jak masz kolejnego proba, to chyba nas zabijasz. To będzie, masz 3 plus 8, 11. Nie, no Cyklop przeżyje. 12 dalej Cyklop przeżywa. Znaczy 24, 4, nie, dobra, to nas zabija wtedy. No jak ma proba kolejnego, nas zabija. Jest dużo rzeczy. No tak. Niestety, no zabrakło tej jednej many kolorowej. No, chociaż No, albo kolorowej many, albo dobranie któregokolwiek zremowali. Mamy ich całe 2 sztuki.
No, mamy hydro I 4 wszystkie, beby. 4 Tak. beby, no. A te beby nam tu nie Więc- pomagają na niego. Pomagają no pomagają na Staruba- to, że kontrolujemy Staruba spele, no. zdjąć. Dokładnie. Mogliśmy też, jakby przeżył nasz stwór, to mogliśmy flingiem go zdjąć po prostu też. Też jest No to tak, no removal. ale nigdy nam stwór nie przeżył jednej tury, ani nie mieliśmy many i stwora jednocześnie, nie? No, Byśmy mieli, to No, by było zdecydowanie prościej. no unlucky, że trafiliśmy na ten sam deck, tylko niestety ciut szybszy. Oponent myśli. Mam nadzieję, że nie umie liczyć. Tak, możliwe. Znaczy, jakby nie umiał liczyć, to chyba by nie grał takim deckiem. O, ostrożnie leci. Do 4 spada, nie do 1. Mhm. Dobra, pod koniec, jeżeli przeżyjemy jakimś cudem, to trzeba kraknąć ten ląd na pewno. Jakkolwiek Spellpierce nam nie pomoże chyba. Ale nie, oponent zdecydowanie Jak nas podbije zabije. do 11, no to co, to poddajemy. No, niestety, ale chyba trzeba. No to co, szukamy po landa i Fury Blast w oponenta. Dokładnie. No, Druga liga, to druga 1-2. Troszeczkę za wolne, no niestety. troszeczkę. No właśnie tak to jest często z Bru, że to nie jest tak, że te deki są jakoś mega gorsze, one są troszkę gorsze, na tyle, że jest szansa wygrać, ale ciężko jest wygrać na przykład 12-rundowy turniej, nie? No, No na bardzo pewno, często jest tak, że jakbyśmy ten deck dokręcili, to może by się udało te 2 gierki wygrać, nie? tak. Wywalić najsłabsze karty, czyli niebieski Mhm. kolor, wrzucić Tak. dużo czerwonych speli i wracamy do Mono-Reda, Znaczy, no. wygląda na to, że na tę chwilę ten Cyclops z Prowessem no, nie był za dobry. To już ten Nivix Cyclops był lepszy. Ten Prowess był taki Znaczy, bez ten progress z flinga. progressem, bardziej chodzi o to, że jak on umiera, to on ma efekt flinga, nie? Sam sobie wbudowany. No tak, tak, tak. No jest to spoko, tylko że no, nie wykorzystaliśmy tego do tej pory za bardzo. Jedna tura taka była, gdzie wtedy nim zabiliśmy. Oj, Okej, no. nie ten półekran. No. Także Jedna tura taka była, tam go zabiliśmy i tam mogliśmy jeszcze więcej pokombinować, no ale no to było tyle, niestety. Ręka to typu nie robi nic. dramat. Zero. Możemy sobie. Okej, to ma preordainy. Jeden mountain na dół. Jesteśmy No w stanie chyba może w drugiej coś trzeba, nie? wrzucić. No, jesteśmy w stanie w drugiej wrzucić jakiegoś typa. Szukamy pokryte. No No i co? co jest? I oba To top. może być top, tak. Pytanie, czy w drugiej też gramy preordaina, żeby jeszcze bardziej to. Chociaż stopowaliśmy 2, więc teoretycznie. No to drugi teraz dobierzemy. Mhm. I ponownie 2 na górze. Oponent gra jakimś czarnym deckiem. I jak zagrał trolla w pierwszej, to albo Mono Black, To albo Gardensy. okej, Gardensy są problematycznym deckiem znowu. Nie mamy tylu stworów, ile on ma remowalu, jeżeli to są Gardensy. Jup. Więc jest to zdecydowanie duży problem. Nasze karty do obrony z remowalu typu albo Pyro nie działają zupełnie. Dispele Więc działają. generalnie Jest trochę rzeczy, które działa. tak. No i teraz tak.
Generalnie nie Ja bym obronimy od tego. monomorfozy zaczął. Możemy spróbować, co tam oponent nam odpowie. Jak on nam go daje boostować, no to tym lepiej dla nas, nie? Okej, to byłby dobry w sumie pytanie, czy my chcemy teraz swingnąć? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Co my chcemy teraz zrobić? Może chcemy Mamy rzucić 7. tego Lavadarta, mamy Blessinga, możemy spróbować Jak? swingnąć? Tak, może to Zobaczymy. jest ten moment. Im później w tej grze, Może tym gorzej. Zaraz tak. pójdzie Dispute w Wellspringa, więc jesteśmy w stanie. Lavardart z flashbacka chyba nas nie boli, nawet No najpierw możemy ewentualnie. zaatakować. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Czy my chcemy za 9 walnąć? Możemy. Możemy tak Możemy, zrobić. nie? Trzymamy Blessinga na następną turę. Tak jest. Moment spis, tego się nie spodziewaliśmy. No i To nasz plan niestety zawiódł kompletnie. a tak miało być fajnie, tak przyjemnie, a to chłop w ogniu Czemu przyszedł. czat nas nie ostrzegł, że to nie są Gardensy? O Boże. No, No i gra Forest w sumie, mogliśmy się domyślić, że gra Foresta to nie są Gardensy. no. To może być dla nas fatalna wiadomość. No jak się zdąży spogować w kółko, to tak, no. Jeszcze, jak się tak wypluliśmy z Value, to już w ogóle. Mhm. Tak, to było w perspektywie czasu, to było bardzo słabe zagranie, bo daliśmy oponentowi w tej chwili bardzo łatwą wygraną ewentualnie. No ale to jakby człowiek się nie spodziewał. No. W ogóle się nie spodziewał. Tak, no zwykły Forest. Jakbym lepiej się znał na mecie, to pewnie bym mógł to wyczuć, ale niestety zupełnie nie zauważyłem tego. Jakby to... Jeszcze myślę, że tu na spokojnie możemy z nim wygrać. Nawet jak się skręci i będzie się fogował w nieskończoność, to po prostu samym faktem podbicia Cyklopa do 10 i walnięcia tego Flinga pozwala nam No wygrać. tak. No tylko, że musimy zbierać w tym momencie zasoby, nie? No dobrze by było. O, szczul. Tracy. 3 po wszystkich. My mamy 4 Blessinga. po wszystkich. My mamy Blessinga, ale nie jesteśmy w stanie go wykorzystać, bo Tak znowu zapominam, że ten lęd nam nie daje many. Jakby nie spodziewałem się szczurów, ale były. To były zdecydowanie szczury. Fling przyszedł o turę za późno, No, zgadza żeby się. nas uratować. Jedna sprawa, że i tak chyba chcemy tego Tanela rządzi poświęcić. No w tej chwili no, nie robi nam on różnicy. Mniej landów z deku, a jak dobierzemy to stopa, to zawsze potem mamy manę na Blessinga, żeby go ochronić. Stopa. Kolegę. A, no to była źle rozegrana gra na pewno. Mieliśmy No. dużą szansę na to, żeby coś z tym zrobić, ale niestety no to jest właśnie tak. I to znowu przewaga grania nieoczywistym deckiem. Nie spodziewaliśmy się Foga, spodziewaliśmy się czegoś innego i sami tak naprawdę się podłożyliśmy. Ma tylko 12 life'a, ma Lembasa, więc efektywnie 15 life'a. Campfire, więc za chwilę będzie miał 17. No ucieka nam ten oponent. No będzie miał sporo życiów. Lavadart jest bardzo dobrym top deckiem. Generalnie. Pytanie, czy my chcemy go... Nie no, ma 3, element 5, spisa. 7. No to 7 damage'a możemy mu zadać z Flinga w tej turze. Pytanie, czy chcemy teraz 7 damage'a, to jest za mało. 8, 9 Chyba, z że chcemy Lavadartem. zbejtować, chcemy Możemy moment zrobić spisa. Możemy zrobić tak.
i zobaczyć, czy odpali tego. Okej. No i pytanie, czy on odpali moment spisa. I teraz... Nie zbijamy go z jeżeli 13, niestety. Nie było takiej opcji. No mogliśmy jeszcze... Aha, no ale 5, nabijaliśmy się 7, wtedy na... 7 damage'a nie zabija oponenta, niestety. Teraz możemy dać protę, ale nadal on odpali moment spisa. No, to już może być leciutko za późno, niestety. No, ratowałoby nas jakieś Preordain w Manamorphose i we Flinga. Nie chce mi się grać pół godziny tej gry, bo i tak ją przegrywamy. No, Dispele. Dispele zdecydowanie. Blessingi out. Spellpiersy też. Jakiegoś Ichora, jak Żeby się dorzucić. nadzieje na Spellpiersa. I co chcemy wyrzucić z tego deku? Mm, Lavadarta? no, w sumie. To Chyba jest tak. akurat matchup, gdzie zdecydowanie Teach by Example może być dobre. No, skopiować jakiegoś flinga za 100. Może być ok. Tak jest. By the way, ani razu go jeszcze nie dobraliśmy przez 7 gier. Tak. Może Mam to wrażenie, będzie że ta tak. karta jest zbugowana na modo. Jeden Flink na dół i liczymy na to, że Preordain coś zrobi. Chyba tak, chyba tak. I tak nie musimy się jakoś bardzo śpieszyć w setupowaniu swojej gry. No, jak na razie nie Więc- pomaga. 18 landów i widzimy je wszystkie po prostu. To jest karta. Jest to pewno zdecydowanie fajnie jakiś jest- cyklop. Warto jest zobaczyć stwora, to zdecydowanie jestem za. Ok, nasza ręka wygląda nie najlepiej. Moglibyśmy przestać dobierać randy, ale też No nie jakbyśmy najgorzej. dobrali coś, co nie jest landem, Jest to to można coś. próbować coś wykombinować tutaj. Defile. No niestety nie Kolego. mamy many na Dispela. Chyba na def bez różnicy, no. No, tak. Walnę go za -1. Wyleczyć się nie wyleczy. A energia nam jest kompletnie niepotrzebna w życiu. Mhm. No. Witam. Okej, mamy w końcu to Teach by Example, które z Flingiem coś robi. Ale go nie chcemy, bo potrzebujemy quity. Mamy drugie Teach by Example i mamy Manamorphose. Dobra, jak mamy grać w Teach by Example, to gramy w Teach by Example, no. Zostawiam na topie i pasujemy. Teraz będziemy mieli dużo many, więc jeżeli znajdziemy stwora i będziemy go w stanie obronić, to wszystko jest w porządku. Niestety nie byliśmy w stanie obronić za pierwszym razem. No, To jest może dość to jest za smutne. szybko, może trochę później trzeba było, no ale z drugiej strony Tak, może człowiek ma trzeba wiedzieć, że było- tego nie będzie. Skąd człowiek mógł wiedzieć, że czarny deck ma removal? To po pierwsze. No oni nie grają, no. W Hogi grają tylko te szczury głupie. Zazwyczaj. Temur jest świetny, mamy coraz więcej. Jeżeli nasz stwór przeżyje, to będzie bardzo potężny. Nasz hipotetyczny stwór. Problem jest taki, że oponent drawuje 2 razy więcej kart niż my, więc trzeba to zrobić szybko. No i dostaje całkiem sporo życia, co też jest dosyć kłopotliwą sprawą. No teraz niestety trzeba by było chyba tego Manamorphosa, jak nie dociągniemy stwora, już odpalić, bo Disputa dispeluje, niech nie dobiera tyle kart. pytanie, Jako czy nie chcemy. Protekcją jest fling. No, jest to też protekcja. Nie, bo jak on dobierze jeszcze z 5 kart, to za chwilę będzie miał wszystkie karty z decku, jakie będzie chciał.
Czy my odpalamy chyba musimy Manamorfozę? zagrać. Musimy, bo za chwilę będzie za późno. Czy my ją kopiujemy? Możemy skopiować, tak. To jest opcja. Dawaj, stworzę. OK, jest jeden. Jest drugi. Możemy wystawić oba. Backup na szczury mamy mutagenik. Jest OK. Szczury biorą za 2 w ogóle. Teraz. Wystawiam oba moim zdaniem. No. Jest to jedyna Tak, nie mamy opcja, żadnej żeby... protekcji, no. Tak, jest to jedyna opcja, żeby Coś w tym wygrać. jest. Znaczy naszą protekcją jest mutagenik, który no, Broni jedynie przed Defilem. To Defilem strzelonym w Cyklopa. Bo Defile strzelony w Fienda i tak nas zabija. no Aha. oponent sobie gainuje Sporo life'a. życiów. No jeżeli będziemy mieli, mamy Temura, mamy Flinga, więc gdyby nie miał przypadkiem fogów, co uważam, że jest mało prawdopodobne, to jeszcze byśmy byli w stanie to uciągnąć. Lava Dart, bardzo piękna karta. Ale Idziemy będziemy all-in? mieli, no jedziemy all-in, no w najgorszym wypadku mamy monarchę, tak? To Aj, znaczy nie idziemy pytanie, czy all-in, bo chcemy, nie strzeliłem spela. Nie mogę zaatakować Cyklopem. no to dobrze, bo będziemy bronić swojego monarchy, którego może zdobędziemy, jeżeli hipotetycznie w top 40 kart z deku nie widział żadnego foga. Okej. Temur to może być trochę, no, czyli zabijamy przynajmniej mu, aha, no zabijamy, nie zabijamy. Pójdzie Fog. Nawet życie. Albo nawet nie pójdzie Fog, tylko po prostu, nie wiem, zagra sobie kolejnego Torna w następnej turze. No, poszedł No, Darkness. zagra foga. Nie chce mi się tego grać. Tu już tak nie wygramy. Nie ma opcji. Dobrze, lecimy 0-3. Potężna Przynajmniej liga. będzie szybka liga. No, Ten matchup był znaczy pierwsza gra była jeszcze wygrywalna, gdybyśmy zagrali zupełnie inaczej i założyli, że gramy na foga. no tu w ogóle dochodzimy do ciekawej kwestii, bo to jest deck, który fajnie działa, ale okazuje się, że na wszystko, na co trafiamy, ma źle. Więc, No tak. no niestety. Znaczy, na Kuldotę nie było tak strasznie, szczerze mówiąc. Było lepiej niż się spodziewałem. Może dlatego, że nie wiem, oponent nie grał optymalnie. No na szybszy mirror było zdecydowanie ciężko. Nie jest to coś, co jesteśmy w stanie wygrać, chyba że tym wygrywamy, że mamy bardziej konsystentny deck, bo mamy ten niebieski, mamy te preordainy, więc o Boże, to są fatalne ręce. No, mulliganujemy pokryte. To są naprawdę fatalne ręce. To jest, z tym się nie da grać. Także czego się nauczyliśmy? Holian pisze, czyli nie działa. No, Holian, tak naprawdę słuchaj mnie. Ten deck perfekcyjnie działa. Tylko nie w tej mecie. i nie, jak nie dobieramy niczego. To jest 4, którą kipnęliśmy? Tak. Pierwsze z landami i Nice. krytami. Okej, zielony. Okej, świetnie. Deck, na który teoretycznie mamy całkiem ok. Tak, teoretycznie ze wszystkich deków mamy ok, chyba że akurat jest Ponzą i nam zniszczy jednego z naszych 2 landów i nie będziemy w stanie zagrać niczego przez całą grę. Wtedy nie. Basic Mountain. W drugiej turze. Podejrzane.
No wygląda to, Jewel Tip wygląda na szczęście na stąpi nowoczesne, czyli raczej nie spodziewam się rzeczy straszniejszych niż inicjatywa, tak naprawdę. No tak, tego nie blokujemy w życiu pewnie. Nie, Po co nam? nie możemy blokować. Niczego nie blokujemy w tym meczapie, chyba że giniemy. Tak, co ten deck może mieć? Krysialić. No tak, Oskar pisze, że czas po prostu, o Chrysalis, czas wziąć w obroty największy koszmar Modo, czyli Mono R Jordanescu. No Mam nawet złożony. tak, to jest deck, jest to deck, który może działać lepiej od naszego, no ale tego się uczymy właśnie. Próbowaliśmy po to, żeby zobaczyć, co jesteśmy w stanie uzyskać. No na razie naszym problemem jest to, że trafiamy złych oponentów albo molimy do 4. W takich warunkach ciężko jest cokolwiek wygrać. Bo mamy Chrysalis nam nie teraz zbyt pomaga na wysoką pewno. krzywą jak na takie tyle landów, ale z drugiej strony tak potem fludujemy, więc Tak, no chyba nie ma niestety dobrego rozwiązania. problem jest może taki, że wersja niebieska ma wysoką krzywą i wersja monoczerwona jest bardziej consistent dzięki temu i może jest mniej odporna, ale jednocześnie nie potyka się tak bardzo o własne nogi co do many. Co do odporności, to ja nawet nie wiem w sumie. Tylko są sposoby, żeby protektować w bezkolorowych, w czerwonych. Znaczy no tak, są blessingi. Naszym największym plusem jest to, że możemy zagrać najpotężniejsze 8 kart w pauperze, czyli 4 hydro i 4 pyro. Możemy nawet 16 zagrać. Możemy 16. To mógłby być dobry sideboard nawet. Chyba kiedyś widziałem taki sideboard, który miał, no nie 16, ale wspomniany Avenging Hunter. Razem z Chrysalisem już robi się ciężko, chociaż Jest no, nieprzyjemnie. gdybyś- Potrzebujemy jakieś... Ogólnie dużo rzeczy potrzebujemy, żeby teraz z tego wyjść. tak, no przebicie się przez to jest... No mamy 9 life'a. Tapland nam nie pomaga. Jakiś mutagenik by nam chyba bardziej pomógł, ale nadal Zróbmy on tak. mógłby blokować. Niech oponent zablokuje. Mutagenik? Nie, mutagenik by nam jeszcze nie wygrywał, nie? Oponent jest bardzo... Bardzo koki oponent jest. No i dobrze, bo i tak go nie zabijamy. Przegrywamy gierkę, nie? No tak, w tej chwili niestety, ale nie. Znaczy, nie, bo my i nie tak to mam przegrywaliśmy, jak oponent nie blokował, więc trzeba było spróbować, żeby zablokował. Pytanie w tej chwili od Oskara, czy ktokolwiek z Poznania jedzie jutro do Wrocławia? No chyba tak. Lecimy w 7 osób. 7 osób, odpowiedź. 7 Po people. angielsku jest Oscar, 7 people from Poznań are going tomorrow to Wrocław. So, Nie mamy chyba nic na ten matchup. znowu jeden spell pierce pewnie. Rebel, żeby Pytanie, czy ewentualnie... on gra, Nie. czy Electricary nam pomogą, czy on gra jakieś arbory? No gra, Co no nas ale czy my chcemy interesuje? tylko po to wrzucać? Musimy No wyrzucić i- wtedy to i jednego flinga. No dobra, może to i przejdzie, no. Jest okej, bo czyści nam stół z jedynek, które mogłyby blokować No naszych tak. typów. Tak, Powiedzmy, że zagramy na tym. No i to jest bardzo ładna łapa. Kipujemy tak, to. to jest ślepo. ręka, która robi rzeczy, zdecydowanie. Jest
wiele razy lepsza niż wszystkie ostatnie, jakie widzieliśmy. I guess. There will be 20 people, I guess. Not sure, Yeah, but there will be. Yeah, I think that yesterday, when Michał was saying that there are 20 tickets or 19 tickets sold already, or it was 2 days ago. So I believe that, yeah, for sure that there will be 20 because it was not counting you, for example. So with you, we have already 20 people, and I assume there will be a couple more. no i co, próbujemy No, wcześniej go powiem zabić, ci, nie? że tak, zdecydowanie O ile, to znaczy jest. będzie miał pewnie blokera teraz? No ma nawet No, ma dwóch. blokera. O. No to możemy opóźnić to zabijanie i rzucić preordaina tylko. Ja bym go zaatakował. No tak, no ale po preordainie możesz go zaatakować. A na Pytanie, tej czy chcesz zasadzie? rzucać manamorfozę? No bo ja bym nie Spróbuj i rzucał tak będę chciał landa manamorfozów. chyba znaleźć, jak nie dobiorę. No tak, no to możemy Wtedy zacząć od mogę jedno i preo. drugie. Zobaczymy, co nas czeka. Po prostu. Chyba że chcemy Festiwal Crashera i lecimy na... Temur. No to chyba następna tura w takim razie. Ta, top. Manamorphose Top, Temur top. wygląda fenomenalnie. Tak, Ale i tak atakujemy za zdecydowanie. 4 w tej turze. Mm, Chociaż nie, bo on może zablokować, nam ginie chłop. tak. Ale to znaczy rzucimy mutagenika, nie No zginie, to nie? po co? Po co? Lepiej go zostawić z Znaczy Temurem. i tak go zabijamy, więc tak naprawdę... Zostawienie mu tego nika jest Nie bardziej wiem. bezpieczne, mi się wydaje. Jakby, nie wiem, walnął 2 po stole teraz. Okej. Bo oni grają Breath Weapony. Może grać, tak. No, robimy koszmarną ilość damage'a w następnej turze. Zdecydowanie, jeżeli nie ma Wedera, a w sumie nawet jak ma Wedera, to chyba, czekaj, my robimy za każdy 2 razy więcej, więc... Nie, Weather raczej nas nie powinien boleć. Okej, oponent zagrał Avenging Huntera, nas to nie obchodzi, lecimy za rekordowy damage. Tak. Próbujemy No, robić jakbyśmy jeszcze rekord mieli skoczni. moruby rekordowy, ale jeszcze jesteśmy w stanie go dobrać, bo rzucamy mutageniki 3, więc mamy 3 losowe karty, więc jeszcze Manamorfozy, pewnie ale zdobędziemy tak. lenda. Zgadza się. Tak, manamorfozy. Więc jak dostaniemy lenda, to będziemy mieli okropną ilość damage'a. Oponent nie udaje, że trzyma manę na coś, więc byleby się nie pomylić w klikaniu i no, pierwszy strzał nieudany, drugi strzał no, jest to też karta. Jest to na pewno jakiś damage. Jest to damage. No niestety, nie udało się. No możemy już od razu rzucić, nie kryć się z tym, rzucić te mutageniki. Tak naprawdę to jest to nieważne, czy oponent zablokuje, czy nie. Dajmy mu trochę nadziei, Chyba że żeby ją chcesz mu dać. zmiażdżyć. Daj mu tak, dajmy mu ciężkie decyzje, niech coś ma z tego. No. Nie było 26. mnie chwilę, czy szykujemy się na pierwszy 0,5, pisze Kusza. Tak, to jest Mam nadzieję, opcja. że nie. To jest opcja, no ale to jest niestety też problem składania No ja nie decku chcę na... landów dobierać. Okej, Burek wygrał. Nie I zostawiamy tak jak ile było, byśmy... nie? Nic nie Tak, zmieniamy. tak. Ile byśmy... Czekaj, czy my chcemy jakiegoś blessinga na zielony? On ma trochę Mamy bezkolorowych, 3. więc... Tak, okej, dobra. On ma 3 w trochę deku bezkolorowych, wystarczą. Myślę, więc... 4 nie ma sensu. Nawet do 2 bym szedł, ale już nie mamy czego wrzucić z side'u. Tak. Skoro To nic znaczy, nie robią, to fligi bez sensu. teach by example zawsze było ok, wydaje mi się. Zawsze jesteśmy w stanie Jakby to z- skopiować tego flinga. No tak.
Więc myślę, że Jezus, Pitch by Example było lepsze niż... no ta łapa jest klęki strasznie. Bo jak No dożyjemy jest do klanki. superkonduktora, to zabijamy prawdopodobnie, ale musimy dobrać tą niebieską manę po drodze. Kurde, no mamy manamorfozy. Mamy Mamy szansę. No. manamorfozy, mamy całkiem sporo niebieskich source'ów w deku. Czy my próbujemy? Ja bym spróbował. No, mając Temura, Flinga, mamy wszystko, Możemy czego zawsze dobrać potrzebujemy. jakiegokolwiek innego krita, nie? Tak. Mamy bardzo Mutas dużo z Temurem drawów, bardzo które dużo nam robią pomaga. cokolwiek. Już nie mówiąc o flingu potem. Mamy 2 droły, jesteśmy na drole, mamy 2 droły, robi nam 6 stworów, manamorfozy nam robią, landy nam robią. Jest Sporo ok. rzeczy. Kolejny cyklon na przykład? Nie. Nie, to nie było na naszej liście. Zdecydowanie. To nie jest nasza lista zabijania oponentów. Ale to jest bryłowanie, to się nie liczy, pisze Mon Walker i zupełnie się z nim zgadzam. Tak. Po trzecim brudeku się zeruje, no. To dokładnie tak. Jest to Jewel Thief, nie lubimy go, bo nie tapuje się atakując, co jest zawsze złe. O nie, to bloker. Tak, to bloker, ataker w ogóle, co jest podwójnym złem. Nie dość, że robi jedno, to robi drugie i jeszcze fiksuje manę mu, więc jest Co? potrójnie zły. Nigdy nie grajcie Jewel Thiefami, są najgorsze. No i co, teraz z top decka jakiś islandzik by się przydał. No Jest niestety. to kolejna rzecz wymagająca niebieskiej many, więc teraz musimy stopa znaleźć islanda. Jest to obowiązkowe. Mówiłeś kolejną kreaturę, pisze Holian. No, Dobra, nie, ale nie, wiesz, nie do końca. chodziło mi o nie cyklopa. Ogólnie jeżeli chodzi o droły, to mieliśmy w deku pozostałe 5 stworów niebieskich, które możemy dobrać i tak, i dobraliśmy 2 z nich. Więc Nie mamy powoli w nam się slajdzie kończą jakiś? niebieskie stwory. Nie mamy. Island. Nie jest to Island. No to powoli zaczyna się robić ciasno. Oponent nie zrobił land dropa, co nam pomaga, ale niestety nadal ma 5 many. To jest co nam teraz nie ostatnia pomaga. tura, żeby cokolwiek zagrać z naszej strony. Untapnięty Island albo Manamorphose. To są No. 2 rzeczy. Nie no, Fiend też jeszcze od biedy. Kind Fienda też bym przyjął. No jest to kilkanaście kart w naszym deku, które robią coś. Okej, oponent nic nie zagrywa w tej turze zbytnio, bo zagrał Utopia Sprawla na czerwony, mając Foresta, więc co za 3 pewnie zagra. Kolejną trójkę albo 4 typu kolejny Chrysalis. Mhm. No, Kolejny Chrysalis nie jest naszym ulubionym stworem, zwłaszcza, że jest bezkolorowy, co przeszkadza trochę naszym blessingom. ciężej się blokuje zdecydowanie. Kolorowe rzeczy to jest O. Island. To jest No i Island. dobra. Czy teraz superkonduktor? Czekaj, tak, Trzy to cykle. chyba wolimy blokera najpierw mieć, żeby przeżyć w ogóle. Oponent Mamy odbije za 10 13 równo z tego stołu. No to teraz Więc potrzebujemy blokera. musimy zablokować 4 damage z Chrysalisa. Tak? Żeby to I zrobić- nie spingować się. Nie, będziemy się pingować muterenikiem. W obu przypadkach. Co wolimy mieć w następnej turze? Jak mamy flinga, to chyba wolimy mieć jednak superkonduktora. Mi się wydaje. No tak. To jest Tak? Dobrze opcja mówię? rzeczywiście, żeby zabić go. Ma 20 life'a, my musimy go zabić, tak? No teraz No tak. tu Zagrywamy superkonduktora w tej turze. tak. Zagrywamy mutegenika, on będzie 5-5, blokuje nam Chrysalisa. Wychodzimy z żyjącym konduktorem i na jednym życiu. Nie, to umieramy wtedy. Cholipka. Musimy zablokować większego, ale wtedy i tak giniemy. Ale czemu giniemy wtedy?
Jak zablokujemy zablokujemy większy, większego? znaczy chłop nam ginie, my zostajemy na jednym życiu. Nie, bo Blessinga na kolor, a niestety on jest bezkolorowy. Wydaje mi się, że czego byśmy nie zrobili, o ile oponent zagra dobrze, to przegrywamy. A jeżeli nie gramy superkonduktora, tylko jeżeli zagramy drugiego cyklopa, To dalej go tracimy w bloku. I tak, giniemy. nawet będzie 6 w plecach. No to nie tracimy go w bloku, ale giniemy od kombatu, bo nas za 9 walnie oponent. Nawet jak zablokujemy większego Chrysalisa? To Tak? wtedy nam ginie, albo jego będzie 6 miał z przodu. Okej. No, a to Ogólnie nigdy trzeba byś liczyć, nie że oponent typował. zagra źle i wtedy chyba Nivix będzie lepszy, jak przeżyjemy tę turę jakimś cudem. No, very unlucky to było, bo gdybyśmy No dobrali jedną turę wcześniej, to No tak, tak. Jakbyśmy dobrali w trzeciej turze tego trzeciego landa niebieskiego, to by było nawet w perfekto. czwartej. Nawet w czwartej. To była czwarta. To była czwarta, Radomir. A, dobra. Co dramatu nie było, no, turę spóźnieni jesteśmy. No. Byśmy turę No. szybciej go zagrali, to byśmy pewnie byli w stanie zdążyć wygrać. No, jest smutno. Może oponent, nie wiem, zapomni, że ma Eldrazi spawn tokena. Tak, to jest tego, co Ulrich uczył, pyta Holian. Liczyć, że oponent zagra źle. No, To nie jest tak, że mnie tego uczono, tylko to jest coś, na co trzeba liczyć. Kolego, tak, to jest okej. Teraz to jest jedyna mamy... szansa w tym miejscu. Czy my nie chcieliśmy... Aha, no To nic nie zmienia. oczywiście. To nic nie zmienia. Znaczy mogliśmy mu dać mutagenika w odpowiedzi na ten... No mogliśmy, Nie, ale to to nic było nie ram. zmienia. I tak giniemy. Tak. No to co, ostatni mecz ligowy i do spania. Tak, zdecydowanie teraz trzymamy kciuki, oby to nie było pierwsze 0,5. Oczywiście wiemy też, że się nie liczy, ale z drugiej strony, że jak ktoś by myślał, że się liczy, to wtedy Jakby co, całą winę zwalę na prowadzącego cast. Jakby. tak, na szczęście... To nie było moje 0,5. Tak, na szczęście ty masz na kogo zrzucić winę, a więc ja mówię ci nie rób 0,5. Teraz musimy wylosować dobry matchup. Okazuje się, że mamy mało dobrych matchupów, to jest problem, bo nawet ten matchup, który był całkiem, okazał się, no... Mogliśmy pójść greedy bardziej. Poszliśmy greedy właśnie. Znaczy, no okej, Mogliśmy nie iść mogliśmy greedy, bardziej nie ale- iść greedy i zmulić. No ale mieliśmy tyle autów dobrych. Manamorphose też był spoko. Wszystkie landy były spoko. Jakikolwiek z 6 stworów był spoko. Tu mamy 10, 18 autów mieliśmy i 3 tury na to, żeby dobrać któryś. No. Tak, teraz klasycznie Bombay. No nie chcielibyśmy Bombay, bo Bombay zazwyczaj gra interaktywnymi dekami. Z Bombajem mam Mają pozytywne walne win rate jak na razie. O dziwo. Z tego co kojarzę. Ty Holian jutro śmigasz na Wrocław, czy odpuszczasz? Holian coś tam marudził, że nie jedzie. Nie wiem. Jak zwykle ma ważniejsze sprawy niż granie. Nie. Poważny człowiek, żona, dzieci i tak dalej. No, dokładnie. Tak to jest. Człowiek poważnieje na starość i potem już nie ma to, co my młodzi możemy sobie jeździć Dokładnie, nie ma w fana. weekendy do Wrocławia. Kota na utrzymanie. Kota to zostawisz w domu na 50 godzin, mu nic nie będzie. Tylko mu karmę daj. Dajesz, Modo. Daj nam dobrego przeciwnika. Nie wiem jak to jest z kotem. Nie mam kota, mam psa.
Ale to jest mały pies, więc trochę jak kot. Masz pies, marki pies. Na playu i dobry oponent. To jest dobra ręka. To jest Kipowalna, fenomenalna łapa. zdecydowanie. Zdecydowanie kipowalna. Nie no, fenomenalne nie przesadzałbym. Dużo Były stworów. fenomenalniejsze. Mógłby być na Ale- przykład jeszcze do tego Temur, nie? Ale Jakieś spele by się przydały, zdecydowanie, ale jest to obiecująca ręka na pewno. niebieskie. O, Niebieskie wróżki. wróżki. no to wygląda na to, że nasz Kilnfind robi robotę, jeżeli go zdołamy wsadzić. No, bycie na playu zdecydowanie zrobiło różnicę w tym meczapie, bo inaczej to moglibyśmy płakać bardzo. Teraz liczymy na to, że nie ma snapa. Jup. Snap nas zabija. To się Definitywnie. zabija spowalnia leciutko. No Tam tak, wróżka nas tylko trochę zabija. tak. Wróżka, kontruszka nas A jak oponent zabija. rzuci ninja, to nawet dobrze. Plus dla nas. Dobra, czy my teraz tak, szukamy preordainu kolejnego landa i gramy to na spokojnie? Ja bym zostawił otwartą manę na Blessing. No tak, preordain powoduje, że on wrzuca wróżkę, ale no whelp coś musi skontrować. Jakby wróżką zawsze kontroluje nam jeden spell, który chce. Okej, i pięknie. My mamy Mountaina. Czy zostawiamy tego preordaina? Jakbyśmy zostawili Nie wiem. preordaina, od razu go zagrali po Mountaina. Tylko po to, żeby odpalić po prostu Fienda bardziej. No, możemy. Ewentualnie wziąć Mountaina i zagrać Crushera, no Znaczy, ale to jak to jest- skontroluje to jest- wróżką, tak. to będzie smutno. No tak. Pytanie, znaczy granie na preordainem jest bardzo greedy, no bo on może mieć jakieś kontry. No ja bym chyba się nie pchał pod to, ja bym jednak robił tego land dropa. Spoko, możemy tak Ponieważ zrobić. on ma spell piercy, on ma więcej kontry niż wróżki, którymi może... Tu? Tak, no zagramy, zaatakujemy. Po bloku wrzucamy dodatkowe 6 damage'a, czy nie? No i to jest pytanie znowu, może take it slow, może tak naprawdę możemy sobie pozwolić na to, żeby, wiesz, nie pchać się. Jak on ma 2 otwartej many, to on coś chce z nią zrobić. Nie ma wielu rzeczy, które może zrobić pod koniec tury, więc I ja co, i bym- pasujemy po prostu? tak, może zagrajmy powolutku. Póki nas nie ciśnie, nie zagra wróżki w pustą przestrzeń. Na razie nie było ninja. A teraz tak naprawdę małe ninja nas woli. Duży to tam w sumie Tak, wszystko nam jedno. duży jest dla nas zadowalający. Mały ninja Nie ma nas ninja. boli. No i teraz, on daje wróżkę. Niestety, jeżeli nam zatapuje stwora, jest fajnie, jeżeli nam nie zatapuje stwora, to jest gorzej. I jak chcemy dawać protekcję, to teraz, nie? Ale nie, no nie chcemy go właśnie protektować. nie. Jeżeli on się wytapuje, to jest dla nas zajebiście. No, dorzucamy Bo możemy konduktora wtedy. Tak, wrzucamy Fajnie. dużego stwora i w tym momencie on ma więcej targetów do tego, żeby musieć coś z nimi zrobić. Także jak najbardziej to jest dla nas dobry outcome. Nadal nie ma ninja, więc tak naprawdę gramy uczciwą grę. Oponent nie ma nad nami żadnej przewagi de facto. My mamy więcej energii od oponenta. To plus. Tak, mamy więcej energii, to jest nasza przewaga. Mamy więcej energii, mamy więcej życia, mamy tyle samo stworów. Dokładnie tak. Mamy więcej Tyle kolorów samo many, to landów. też plus. Tyle samo kart. Tak, mamy więcej, dokładnie. O 11 sekund mniej na kloku wprawdzie, ale to się wyrówna. Dokładnie, wyrównamy, robiąc szybko głupie rzeczy. Nie chodzi o to, żeby zrobić mało dobrych rzeczy, tylko dużo głupich rzeczy. Tak.
To jest najważniejsze w graniu w Magica. Ja tak nie potrafię, żeby grać bez zbytniego namysłu. Na szczęście ty słyniesz z tego, że super szybko podejmujesz decyzje, więc oddam, że tak powiem, wszystko w twoje ręce i nawet nie będę komentował. Może przy okazji może Znaczy, uda ci się jeszcze popełnić jakiś błąd, żeby jeszcze przegrać tę grę. w papierze rzadko mi się zdarza błąd popełnić. Na modo często, bo na modo to czekanie, że oponent co zrobi, mnie dobija. Bardzo często. I A albo więc się rozpraszam. ADHD albo... jest największym problemem w Magicu, No. jaki masz. Właśnie to nawet nie do końca ADHD jest, ale no. Okej, Ja po prostu muszę coś robić, no, niezależnie co bym nie oponent robił. nie zrobił land dropa, co powoduje, że możemy rzucić jeszcze więcej stworów w tej chwili, rzucić sobie preordaina, zrobić setupa, no jest świetnie. To co, preordain najpierw? Byśmy wiedzieli, co robimy. Możemy poszukać czegoś. Okej, oponent zatapował nam raz jeszcze Kilnfinda, czyli bardzo tak. go nie lubi. Find nie jest atakującym stworem w tej turze, zdecydowanie. Okej, mamy w ogóle w tej chwili Escape Tunnel, który jest też bardzo dobry, nie kraknięty. Jest okej. No nie na tą turę. Nie na Bo tą turę. w tej Mana turze mi się... Morphos bym zostawił, bo jesteśmy w stanie je zagrać w tej chwili. Tak jest. Mana Dogrywamy Morphos. Crashlera. Nie, no po co teraz? Bo nie atakujemy. Ale to zaatakujemy tylko jednym cyklopem. On walnąłby za 4 zamiast za 3. No wolę to zostawić, No, aż będziemy mogli zaatakować większą okej. ilością tych critów. Znaczy, no teraz Mana Morphos wchodzi, a później. No nie wiem, Znaczy, wydaje wiem, o mi co ci się, chodzi. że. Teraz nie zostanie skontrowane, no ale jak potem zostanie skontrowane Mana Morphos, to nic innego nie zostanie, bo on ma 4 many, no. Tak, tylko że w tym momencie tracimy tempo, tracimy manę, nie? Z tego Mana Morphosa. Ale Mana Tracimy Morphos nie kartę. buduje ci tempa w ogóle. No, tak naprawdę to był jeden damage za darmo. Jeden nie wiem, damage ja się tak boję. naprawdę za... Nie wiesz co Ja się byś boję dobrał z tego. Jakbyś dobrał Ja landa, się no to boję będzie zdecydowanie gorzej. Ja się boję spell pierce'ów i takich podkładania się po prostu pod kontry. Wydaje mi się, że w tym momencie nie musimy robić ogromnych swingów, musimy Ale robić oponent ma 12 więcej damage życia. niż on. Oponent ma 12 życia, robimy nieblokowalnego Finda i No tak, spokojnie Finger rosną zagramy na tyle speli, kaście, żeby a on nie ran zginął. na rezolwie, mówi Holian. No, dokładnie o to Okej, chodzi. ale mamy dużo rzeczy do kastowania de facto. No, mamy bardzo dużo rzeczy do kastowania. No dobra, to co? Możemy zacząć No i od teraz tego zaczynamy od Manamorphosa. manamorfozy, nie? Jak Jasne. oponent skontruje, no to trudno. Jak nie skontruje, też będzie... Czekaj, dobra, spoko. Zanim cokolwiek się stanie, robimy nieblokowalnego Finda. Mhm. To ważne. Tak, to jest ważne. To Teraz zdecydowanie niech się jest ważny game plan. W tym momencie no tylko i wyłącznie trzymamy blessinga na snapa, nic innego nas nie boli, tak? Ja bym w ogóle nie rzucał. W innym wypadku ten blessing, więc musimy zostawić sobie jedną manę na pewno. Na szczęście oponent ma 2 otwarte, więc tylko i wyłącznie odpowiedź w backupie, a reszta... Tak, my mamy jeszcze 2 many. No i no wygląda, że oponent nie ma żadnej odpowiedzi, jaką Myślę, że mógłby nawet zrobić. nie ma niczego w deku, co by nam teraz przeszkodziło. Za 2 Nie, many. zdecydowanie, no to jest już no-brainer. Może nie wiem, Spell Pierce zagrać, ale wtedy mamy pewność, że nie ma tego. No-brainer, ma- więc zastanówmy się, co zagrać. Jest No jest snap. snap, my robimy blessing, GG. Dziękujemy. Tak jak przewidzieli wszyscy, był snap, był blessing, jest nieblokowalne, mnóstwo damage.
Jeszcze mamy mutagenika, jakbyśmy chcieli się z nim zdradzić. Nie musimy go rzucać, ale chyba oponent i tak wie, że mamy takie karty, więc... Powinien podejrzewać. Pewien nie musi być, nie? No, ale nie musi, więc na wszelki wypadek. O, jeszcze liczy, że przeżyje. No nie Chyba wiem, nie jak do to końca. wyliczył, ale... Chyba nie do końca rozumie, jak działa matematyka. Ryby, Electric Tak Carry, jest, tak jest. Dispeli Spell nie Pierce. chcemy. Nie chcemy Spell Pierce'ów i Dispeli? Dispelów na pewno nie, bo on ma tylko 4 counterspele tak naprawdę, które kontrolujemy dispelami i snapy ewentualnie. No to te snapy nie wypuszczą. Ja nie wiem, czy Dispeli bym nie wolał zamiast Blessingów. Chociaż Blessing możemy rzucić Nie. za jakąkolwiek manę, a tu za bardzo okej. Ja bym tak wszedł, bo nie wiem co jeszcze mamy tutaj do obcięcia w tym deku. Nie wiem, no Mana Dispel, Morphose co? ewentualnie, ale to jest takie... Dispel jest versus... No za Spell Pierce'y to wolimy płacić, mamy snapy, mamy kontry. Możemy obciąć, nie wiem, 2 Będziemy. Pro ale no. Okej. Mam jeden argument za Dispelem. No. On pewnie będzie miał Hydro. Dispel łapie Hydro. Bardzo dobrze. Okej. Nie, ale nie wyrzucałbym Blessingów. Nie zrozumiałeś mnie źle. A ci co, Blessing jest. Mana Morphose out? No, chyba Manamorfozy Czy są. turn inside outy? Może turny wywala, bo on zawsze będzie miał blokerów, No, a może nigdy tak. nam nie zabija stworów. No. Stwory są ważne, więc nie wyrzucamy żadnego stwora zdecydowanie. A, tak bym zrobił. Możemy lecieć. No tutaj niestety mulligan. Tak, to jest coś, co nie jesteśmy w stanie tego kipnąć. Choćbyśmy Znaczy 2 per mieli. drain, niby coś tam na draw, szalalala, ale no musimy ile to w 5 kartach gdzieś znaleźć landa. Tak, i preordainy musiałyby zresolwować, a jeżeli nie zresolwują, to To jest jesteśmy... zdecydowanie lepsze. To jest Konduktor dobre. na dół. Mamy 2 stwory, mamy Lavadarta, konduktor na dół. Dokładnie tak. No i lecimy. Najlepsze ręce w tym deku są, jak nie widzisz niebieskiego. Tak absurdalnie. Tak, no niestety, no w pierwszej Lavadart we wróżkę na pewno. Trzeba grać tempo. I pomaga nam to nie mieć skontrowanego stwora wróżką w drugiej, więc jest to plus. Ale w swojej czy w jego turze gramy tego Lavadarta? On ma 3 karty na ręce. Bo on do 5 mulliganował. Znaczy, okej, no i teraz to jest pytanie. No ja bym... Nie no, ja myślę, że nie ma co być jakimś super... Ja bym rzucał w swojej, tak. Nie ma co być super tricky i rzucać w jego upkeepie, ponieważ tak naprawdę co na tym zyskujemy? Zyskujemy tyle, A co na tym że... tracimy? Dajemy mu możliwość skontrowania, no tak. No, Ale nie, wtedy się jakby- wytapuje, to może być z tego strony błąd dla odmiany. Wydaje mi się, że w tej chwili boli nas tylko Hydro, które Ale to oczywiście może rzucamy mieć. najpierw w Crashera może. Jak ma Hydro, to niech rzuci w Crashera. Tak. W Crashera, a nie Tak, Fielda. zdecydowanie jest to opcja. No niestety brak niebieskiej many trochę nas boli. No niestety jest jak jest. Oponent się zastanawia, no jest tak jak Jest zostało bebik. przewidziane. Dawaj Widział oponencie landa. 4 topowe karty, więc widział już 6 topowych kart, więc może się No tą szybko dobrą odbudować. stopa chyba. Nie wiem w sumie. Mhm. Zostawił jedną na topie, jeden na bottom. I co teraz? Ninja jakiś? Okej, to jest dobra karta. Czy my chcemy grać Finda?
No nie ma co liczyć, że on ma wszystkie hydro, jakie miał w deku, a tak czy inaczej, jeżeli dobierzemy, no łatwiej nam jest dobrać tą niebieską, ewentualnie potem Tak naprawdę dobierzemy cokolwiek i go zabijamy, jak tak. on nic nie ma. Nie wiem, wrzuci No. teraz ninja, no to go zabijamy. A chyba się do tego przymierza nawet. Co, dajemy mu dobrać? No tak. Chyba nie możemy Lavadarta marnować w ten sposób. Nie, zdecydowanie wolimy go Są zabić potrzebne do niż, wygrania tej gry. tak, no. Szansa na to, że akurat jest tam hydro, jedyna karta, która nam de facto przeszkadza, jest niewielka. No jeszcze może mieć Landa i na przykład Snapa, ale no ten Snap opóźnia o turę. Okej, dobierz sobie dwie. Teraz muszę mieć Landa i Snapa. I No, Hydro. ale Snap nam już nie robi, no. Hydro. Gorzej, że my go nie zabijamy. Landa. No to jest bardzo złe, że my go nie zabijamy. Ponieważ znowu zostaliśmy uwięzieni bez niebieskiej many. To jest nasz problem. Zdecydowanie trzeba było grać chyba więcej duali. Trzeba było grać może Dlatego 6 był tak duali. wolny, żeby się nie dało grać w tą grę Magic. Niestety. To nie ucinać islandów, bo zamiast No właśnie. No. niestety no, Bind the Monster. Bind the Monster musimy mu pozwolić. To ja bym w tym momencie zrobił coś takiego. No. Tak, to zdecydowanie pomaga nam go zabić. Znaczy no 4 damage dostanie, a nie 1. A No ten i hacker nie jakby jest, tak. przestanie mu Hacker dobierać. jest największym niebezpieczeństwem dla nas w tej grze, ponieważ no, pomaga mu dobierać dobre rzeczy, tak. Czyli inna sprawa, że jakby tak, no tak jest. Pomaga mu znajdować to, co chce znaleźć i nie znajdować tego, czego nie chce znaleźć, jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało. Jak tam masz kolejnego ninjitsu? No to bawimy się w waiting game. Niestety czas nam nie sprzyja, ponieważ im więcej kart będzie miał oponent, tym bardziej jest to możliwe, że jest to albo hydro, których ma pewnie obecnie 6, albo jest to ninja, albo jest to wróżka kontruszka, która też, no okej, jeżeli dostaniemy niebieskiego lenda, to nam, no jest to ninja. Najgorsze, co mogło się zdarzyć. Ma 2 skrajuszki na ręce, bo to wiemy, i 3 nieznane karty. Z czego raczej nie są landami. No co? No, w tej chwili pytanie no, zaczyna się robić niebezpiecznie, niestety. No, ratuje nas na pewno najbardziej Island. To jest coś, co chcielibyśmy zobaczyć koniecznie. No tak. W tej chwili nie ma kontr, więc Manamorphose też jest ok. No i to nie są karty, które chcemy zobaczyć. Zdecydowanie. No, może Moim poczekaj zdaniem- jeszcze jedną. No, Przegrana. już raczej, nawet jak dobierzemy Landa stopa, Islanda, odtopowanego. No jeżeli on zagramy- ma teraz, on już nie będzie wytapowany nigdy. No, dokładnie. Jakby Atakuje wydaje nas mi z się, że na powietrza. Monoblue to już jest przegrana gierka. No tak, na 99,9%. Nie ma takiego zestawu kart na jego ręce, które by nam pozwalały wygrać. No zobaczmy jeszcze tę jedną, może szansa 1 na 1000 jest dla nas wystarczająca.
No pechowo, że nie dobraliśmy też żadnego pyro, na pewno by nam zrobiły robotę. No dobra, duży ninja to już jest, o Boże, no to nie no, nie wygrywamy. Znaczy, no teoretycznie jak cokolwiek dobierzemy, zagramy i obronimy, no jakoś to pójdzie, nie? Ale by trzeba było to wszystko zrobić, a my tu nie mamy czasu, no. No tylko w tej chwili, Pierwsza 7 była ładna i 4 niebieskie karty stopa. no. Tak. No niestety. To jest GG. I ostatnia No i szansa, co, chyba żeby tak nie samo zrobić lecimy. 0,5. To znaczy tak, no teach by example nie ma, no myślę, że Dobra, tak. to jest ręka do kipnięcia. To jest ręka do kipnięcia Tak. jak najbardziej. Nie jest Zagrywamy ona kanion. najlepsza na świecie, ale nie ma co liczyć na niesamowite. No niestety to, że przegraliśmy na mól do 4, to niezbyt dobrze o nas świadczy. Jup. Problemem jest to, grając czerwony, że podkładamy się pod ten hejt na kuldotę. To jest bardzo niebezpieczne, ale No, to jest tak. bardzo dobry top deck. To co, pierwszy Gramy Killna? znowu Crusher, czy Crusher po dostanie pierwszy removalem w razie czego? Dobra, następnie mamy już Blessing otwarty, jakby nie miał otwartej many, Tak. żeby go stuntegować. Więc Kiln jest chyba dla nas ważniejszy. No, tu poszedł removal w tego, a będziemy mieli teraz Blessinga do ochrony. Tak. No jeszcze lepszy byłby jakiś pyrostopa. Nie jest to pyro. No i tak chyba musimy w to iść, No, nie? tak, musimy. No, Jak zdecydowanie. skontruje, inaczej. no to pójdziemy w pro i szukamy kolejnego krita. Tak jest. Oponent się zastanawia, co znaczy, że może skontrować. Zastanawia się, czy nie mamy pyro. No, Niestety. miał. Co poradzimy, jak miał. No, zawsze mają. No jest to stwór. Zdecydowanie jest to potwór. Potwór typu cyklopowego. No co, to teraz najgorsze, co mogłoby się stać, to gdyby znowu zaczął robić rzeczy. No, dobrał wszystko z sideboarda na razie, co mógł, więc nie wiem, czy możemy liczyć na to, że będzie miał kolejne spele. Pewnie możemy, no ma ich dużo. Zawsze możemy Prawdopodobnie na nas jakby Crashera rzucił 10 Blessingiem kart z reanimować, nie? sideboardu. No tak, to też jest opcja. No mamy jednak, też mamy te karty, tylko musimy je zobaczyć. No, fajnie by było, nie? Tak. No, tak pewnie zrobię z końcem tury, że wrzucę tą protkę w Crashera. No, Tylko jak on bije za jeden, to jest takie kopanie się po teraz już jajkach nie bije. trochę. Teraz w odpowiedzi krotka w Crushera, zanim dociągnie kartę. Tak naprawdę tylko Dispel by cokolwiek zmieniał, jakby dociągnął i No spell pierce. kolejny land. Spell Pierce. No tak. On zapłacił 1 many i 2 życia, żeby nam tapnąć typa, a my zapłaciliśmy 1 many i 2 życia, żeby go odtapnąć. Jest równowaga w przyrodzie. Niestety teraz nie ma karty, która by nam chyba wygrywała. W sensie Lava Dart robi... Lava Dart nam wygrywa. No to poprosimy chociaż raz dobre top decki po prostu. Mana Morfoza w coś fajnego. Też nam wygrywa. Preordain jest ok. Preordain jest ok kartą. Jest bardzo spoko, no.
daje nam dużą szansę. No i mamy mutagenika. Tak, bo to daje 7, 9, 18, na bloku zostanie 1. Kurde. To no co pytanie, no bo w tym momencie mamy potem. Możemy wziąć muta i liczyć, że nie zablokuje i że w następnym w niego Albo wjedziemy. nie wiem, czy jest taka opcja, żeby nie zablokował. Z drugiej strony, teraz jak wjedziemy, to w następnym, bo teraz jeżeli zatrzymamy sobie Możemy wziąć Jeżeli Reba. zatrzymamy sobie pyro, to jest bardzo ważna decyzja, która dzieli nas pomiędzy 0,5 a nie. No, decyzja wygrywamy jak nie zablokuje. Znaczy, No, inaczej, jest jak taka bierzemy Reba, wonky. to trzeba go od razu użyć i zabić ninja. Póki oponent jest wytapowany. No tak. I liczyć na to, że w następnej nie ma snapów, wróżek, rebów. No dobra, no to co? Bierzemy reba, niszczymy Ja bym go zbił do ninja jednego po prostu. i atakujemy razem z Temurem, a w następnej liczymy, że nie bouncnie nam i z mutagenikiem w niego wjedziemy. No, musi nie mieć blokerów wtedy. To ja bym zrobił jakiś Okej, na czyli odwrót. co? Czyli chcesz go, no dobra, twoja gra, czyli bierz go do jednego i liczymy na to, że nie będzie miał. Tak bym zrobił. No dobra. I teraz No, atakujemy najpierw. Niech no. oponent myśli, że go nie zabijamy. Wiesz, to tak. No i proszę. No. Dobrze, to w takim razie udało ci się. To Oponent nie potrzebował było, tego Fairy Seera. no, jednak był greedy. Piękne 1-4. Piękne 1-4, jest, publika szaleje, nie ma nadal 0,5 w Pauper Solidnie. Dojo. Brawo, brawo, udało się zrobić to. Nie polecam tego. Jest A nie, czekaj, ten akurat polecam. Nie polecam. ten polecamy. No, jest jakby, nie wiem, ludzie, którzy oglądają na YouTube, niestety nie będą Nie widzieć polecam tego, decku. jaki tu jest szał na czacie. Wszyscy po prostu euforia, jakby Polska wygrała na Euro, po prostu zrobiliśmy Zdecydowanie tak. 1-4 i jesteśmy wolniejszym Kilnfind deckiem. Tak, i wygrywamy 1 na 5 gier. To jest to, Generalnie co potknęliśmy się o to najwięcej razy, że zesplaszowaliśmy drugi kolor. A zesplashowaliśmy drugi kolor, bo chcieliśmy grać superkonduktora, który jest fajną kartą, ale No, który nie działa w Findzie. Może w tak. jakimś innym deku zadziała. Ludwik pisze, brawo Radomir, udało się przed północą. Jeszcze, to spokojnie, jeszcze streamujemy, no, jeszcze nie pożegnaliśmy się, może wymyślimy kolejną ligę. Nie no, żartuję, kończymy to. Wnioski takie, na następny raz może miejmy w głowie już tak bardziej zarysowany pomysł, zanim zaczniemy próbować, bo słuchanie czatu i losowych pomysłów nie zrobiło nam dobrego deka. Musieliśmy go wywalić w Ale pierwszej zrobiło iteracji. jakiś deck. Wiesz, no. Zrobił Trzeba jakiś deck, zrobić tak. jakiś deck, żeby dojść do tego, czy on był dobry, czy nie jest dobry. Tak, więc w tej chwili no co, ogólnie dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że następnym razem uda nam się może jakoś bardziej sprawnie to przeprowadzić, a z Tobą jeszcze możemy się spotkać, jakbyś chciał na przykład, żebyś zagrał jakimś takim niezłożonym na szybko dekiem, jeżeli Ale będziesz miał. obecnie w mecie nie ma dobrych deków. Nie ma deków dla ludzi z moim wykształceniem, tak ci powiem, niestety. Ściany nie działają. UB kontrola No. nie działa. Więc no niestety. Nie ma czym grać.
Tak. Też jestem zdania, że nie ma czym grać, nie ma dobrych deków. Jest tyle deków w mecie, ale po prostu żaden z nich, jest tak dużo deków w mecie, które grają, że aż nie ma czego brułować, bo wszystko jest już zbrułowane po prostu. Najgorsza meta, w której każdy dek Dokładnie jest w stanie tak. coś zrobić, wygrać. Jest 20 albo i 30 grywalnych deków i jak tu być oryginalnym? No to ja powiem ci, no jest jak jest, no niestety. Jest jak jest. No i tym optymistycznym akcentem skończmy, zanim będą 4 godziny, tylko po to, żeby Ludwik nie miał racji. Więc tak, Prospero zwykle mówi jakieś rzeczy typu hej, jeszcze przy okazji zapraszam, więc zapraszam na duże turnieje i zapraszam na mniejsze turnieje. Jeszcze macie szansę pojechać do Wrocławia, albo jeżeli jesteście z Wrocławia, to tam zagrać. Jak najbardziej Będzie zapraszamy. Jutro tak, jest tak zwany Brewing Championship we Wrocławiu. dokładnie. Brewing Championship, będę ja i Burek, więc wiadomo, że normalne deki będą grane, a będą też grane nasze. No i oczywiście tak, przypomnijcie mi, kiedy jest Rzeszów, żebym jeszcze raz zaprosił do Rzeszowa na następny turniej, który będzie organizowany. Kto pamięta, kiedy jest Rzeszów? No ja nie pamiętam, nie przygotowałem się. Jestem słabym Prospero, niestety. No i zapraszamy oczywiście do Poznania, do miasta, w którym w tej chwili urzęduje Burek i który turniej ostatnio wygrał, czyli to jest 12-13 kwietnia, czy tak, chyba Tak mi się 12-13. wydaje. Zapraszamy na Common Poznań. 8 lutego pisze Kusza. 8 lutego to jest też możliwość wygrania baja na ten turniej. No i w sumie jutro, z tego co mi się wydaje, jeżeli będzie ponad 20 osób, to będzie też możliwość wygrania baja we Wrocławiu. Więc polecam raz jeszcze. No i co? Trzymajcie się w takim razie. Dzięki za grę i do następnego. No, Na razie dzięki. wszystkim. Do następnego.